Nowy mix na waszym любимом радио.
Dość. Dzień dobry. Wiecie, co jest najgorsze? Ale to zaraz. Zaraz powiem wam, co jest najgorsze. Zaraz wam powiem, co jest najgorsze. Siema Kamil, siema Łukasz, siema Salem Knights, siema Marcin Gajdy, siema Ann Grącka, siema Bartłomiej Krzosek, siema The Bratpat, siema Radosław Langner, siema Arjen TD, siema Tłumacz Adam, siema Joanna Alabaster, siema Agiot, siema Anarki Dusza, siema Patryk Oczadły, siema Broken Really, siema De Michał Tomasik, Panu N, siema... Bosak był u Rzekowskiego rano, świetnie. Siema Mości Człek, siema Agiot, siema Zaksoja, siema Anarki Dusza, to już chyba mówiłem. Siema Pola, siema Marysia. Jak się czujemy? Może być, może być. No, znaczy zobaczymy, okaże się. Wszystko się okaże. Siema Józef Niewieromski, siema Lewacki Bełkot, siema Andrzej Miętki, siema Dominika R, siema Dispodete, siema Towaszkie, Bartek Szafrański, Awatar DM, siema Krzysztof Wójczak. Wiecie, co jest najgorsze? Wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że najgorsze, jak organizujecie studniówkę w lutym, tak, to słyszałem, że dyrektorka wtedy mówi, że jest post i chuj. Dobra Marcin, jak się ogarniesz, to podeślij. Słuchajcie, najgorsze jest to, że możesz mówić sobie, że masz dość. Możesz mówić sobie, że masz dość polskiej inby o gówno. Polskiej inby o więźniów politycznych, którzy nie byli więźniami politycznymi, którzy byli po prostu więźniami przez 2 tygodnie. Możesz mówić, że masz dość polskiej inby o przejmowaniu mediów, że cię to męczy, że już nie chcesz tego słuchać, że masz to w piździe, że chcesz poważnych tematów, że chcesz takich tematów, jak na przykład tu podrzuca Twaszkie, czyli na temat opiekunów niepełnosprawnych, że chcesz, żeby tym zajmowała się polska polityka, ale nie uciekniesz od tego, że ona nadal jest męczeniem buły i szarpaniem się o to samo. Dawaj pozytywną wiadomość, Anarki Dusza. Siema Zin 303. I na przykład teraz, nawet teraz mam przed oczami wiadomość o tym, że większość prawników jest przeciwko temu, żeby Wąsik i Kamiński byli posłami, bo Rzeczpospolita przeprowadziła sondaż wśród ekspertów zasiadających w panelu prawników tejże gazety, siema Roller. I kurwa, czy moglibyśmy w ogóle przestać przeprowadzać sondaże wśród kogokolwiek na ten temat? Czy możemy przestać przeprowadzać sondaże na temat tego, czy prawo polskie obowiązuje? Czy moglibyśmy? Gdzie jest moja woda? Słuchajcie, wyobraź sobie, idziesz do Biedronki i masz ochotę na chipsy ostre. Cheddar z pieprzem, coś takiego jest chyba. Lay's Strong. Cheddar, pieprz. I mówisz sobie, kurde, ale bym zjadła chiperki takie, kurwa, mam ochotę na chiperki. I bierzesz te ciperki, wybiegasz z tej biedronki, ochroniarz cię goni, biegasz wolno akurat, masz krótsze nóżki, takie nóżki masz, on ma nogi długie i cię dogania, bo jest wysoki. Zakładać podwójnego Nelsona, wzywa policję. Przyjeżdża policja i mówi, oddawaj ciperki. A ty mówisz, nie oddam, a oni ci mówią, oddawaj ciperki. A ty mówisz, nie, dawaj, pójdziesz siedzieć. A ty wtedy mówisz, że nie, bo po pierwsze konstytucja w Polsce przestała obowiązywać, po drugie w ogóle to jest niekonstytucyjne, a po trzecie to trzeba przeprowadzić sondaż wśród ekspertów Gazety Rzeczpospolita,
czy możesz sobie zabrać te chiperki, czy nie możesz. Oni teraz muszą sondaż przeprowadzić. I wtedy zdecyduje się, czy ty oddasz te chiperki, czy nie oddasz. A jeśli każą ci oddać, to wyprowadzasz ludzi na ulicę. Krzyczysz do ludzi, że mają wyjść w obronie twojego prawa do darmowych chiperków kradzionych na ulicy. Na ulicę, niech wyjdą. Lejsik, lejsik, trzymaj się. Lejsik, lejsik, trzymaj się. Lejsik, lejsik, trzymaj się. Kurwa. To mniej więcej w takim stanie jest państwo polskie w tym momencie. Państwo polskie jest właśnie w tym momencie. Możesz robić co chcesz, tylko musisz mówić, że jak ktoś chce ci tego zabronić, to musisz mówić, że to jest niekonstytucyjne. Pola, nie musisz być na diecie prawdopodobnie. Chyba że faktycznie musisz. Więc nie wiem. Siema, Krzysztof Olejnik. Emmet pyta, co tu tyle osób na diecie. No właśnie. To jest egalitarny, ciało pozytywny kanał. Mam nadzieję, że wasze diety nie są spowodowane tylko przywiązaniem do jakiegoś kanonu wyglądania. Uwaga, lewacki bełkot, zróbmy program Chips Plus i Piwo Plus. Antykapitalizm i każdy szczęśliwy, ja wezmę piwo, a żup chipsy. No i kurde deal. Ej, miałem wczoraj kupić piwo zero i zapomniałem, jak byłem w sklepie. Bez skitu. Ale słuchajcie, kurde, jeżeli coś jest tematem zastępczym, to Kamiński, Wąsik, show nim są. Atom, CPK, związki partnerskie, aborcja, wsparcie socjalne, obronność. To przecież nic istotnego przy tym. Twaszkiech, pochwalę się, że miałem wczoraj pierwszą setkę w lokalnej TV. Gratuluję. Cheese Cayenne, dokładnie, tak, to te. One się kiedyś nazywały diabelski cheddar. Słuchajcie, tak, a propos aborcji. Słuchajcie. A propos aborcji, jak chcemy postulatów, to też miejmy w opiniotwórczym programie o charakterze egalitarnym jakieś postulaty, prawda? Na przykład miejmy tutaj postulat nie to, to nie to. Żebyśmy, wiecie, żeby nie było tak, że my mówimy o tym, że nie powinno się mówić tylko o Wąsiku i Kamińskim, a my będziemy mówić o Wąsiku i Kamińskim. Aczkolwiek nie, kurwa, nie Mazurek. Mazurek potem. Maciek, trzymaj się. Maciek, trzymaj się. Maciek, trzymaj się. Maciek, trzymaj się. Maciek. Dokładnie, ogólnie każdy musi sobie znaleźć sprawnika, tak jak mówi Pola. Słuchajcie, aplikacja mobilna, pomysł na startup, aplikacja mobilna z prawnikami, którzy będą ci interpretować konstytucję na twoją korzyść. To chyba proponował Szymon Hołownia ostatnio, co nie? Że będzie aplikacja konstytucyjna, to chyba o to tam chodzi, prawda? Dobrze kojarzę. Przeczytam projekt ustawy, będę wiedział jak... Ale nie trzeba nic czytać, założenia są proste. Czy pan się zgodzi, czy zagłosuje pan tak, czy nie? Przeczytam, porozmawiam z ludźmi, będę wiedział jak głosować. Poczekamy. Czy ja to puściłem od początku? Bo tu chodzi o ustawę... Tu chodzi generalnie kontekst, może podam na początek. Kto nie widział, kto nie zna, to podaję, uwaga, podaję kontekst. Uwaga, podaję kontekst. Kontekst jest aborcja do 12 tygodnia. Siema kutabaniarz. Jak już wszyscy gremialnie oszczali ciepłym moczem projekty lewicy leżące w parlamencie, no to teraz Platforma ogłosiła, że wnosi swój. Aborcja do 12 tygodnia. Kołodziejczak.
Przeczytam projekt ustawy, będę wiedział, jak... Ale nie jak trzeba on nic wygląda. czytać. Założenia są proste. Czy pan się zgodzi, czy zagłosuje pan tak, Do czy nie? 18 roku Przeczytam, życia. porozmawiam z ludźmi, będę wiedział, jak głosować. Poczekam jeszcze chwilę. Czyli nie chce pan się zadeklarować? Nie. Boi się pan odpowiedzialności? Nie. Gdyby pan złamał dyscyplinę partyjną? Jak trzeba, to złamię. Jak trzeba, to złamie pan? Tak. Czyli najważniejsze jest sumienie. Wie pan, najważniejsze jest to, żeby w odpowiednich sprawach głosować tak, żeby to było zgodne też z tym, co i moi wyborcy uważają i jak ja uważam. Ja reprezentuję ponad 44 000 wyborców. W jakiejś części odpowiadam za to, że Koalicja Obywatelska zdobyła ponad 600 000 głosów na polskiej wsi więcej, a Prawo i Sprawiedliwość 50 000 głosów mniej niż w poprzednich wyborach. To są dane, które jasno pokazują, w jakim kierunku te przepływy elektoratu Pogadam ze Schetyną. idą. I dzisiaj jeszcze Z potrzebujemy, ja uważam, że jeszcze potrzebujemy trochę czasu, bo dziś chociażby struktury agrounii, o których tak dużo mówiło, że się rozleciały po moim połączeniu z Koalicją Obywatelską, zaczynają bardzo mocno stawać na nogi i ludzie widzą, że te działania podjęte są bardzo Dobrze, dobre. to kończąc wątek projektu ustawy, o którym mówił wczoraj premier Donald Tusk. Czyli jeśli pan złamie dyscyplinę, musi się pan liczyć z wyrzuceniem z klubu. Bierze pan to pod uwagę? Proszę pana, wczoraj w Warszawie mówiono o tych tabletkach, a ja mówiłem o tabletkach, które mają uleczyć polskie rolnictwo i tymi tabletkami mają być Ale odpowiednie proszę przepisy. odpowiedzieć tylko na moje pytanie. Bierze pan to pod uwagę? Nie zastanawiam Wszystko się. da się zmetaforyzować, if you brave enough. Że może pan powinien zawnioskować do premiera, żeby w tej sprawie nie było dyscypliny partyjnej. A może nie będzie? Ktoś mówił, że będzie. A czy to jest dobry... A może nie wiem. A może nie wiem. Także tak, słuchajcie, ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o nie wprowadzanie przeciwników aborcji na listy, o którym mówił Donald Tusk. A jeśli będzie dyscyplina partyjna, no to mam nadzieję, że już za tę wypowiedź surowe konsekwencje od Tomasza Kołodziejczaka wyciągnie wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, czyli Roman Giertych. Czyli Roman Giertych. Nie wiem, czy było słychać, bo się zacząłem śmiać. Śmiać się zacząłem. Tutaj był komentarz, który chciałem przeczytać. Tak, Bartłomiej Krzosek, ja i tak zaskoczony jestem, że wnieśli swój projekt. Myślałem, że gówno z tego będzie już na etapie koncepcji. Tylko widzisz, wnieśli swój projekt, bo wiedzą, moja teoria, to jest tylko i wyłącznie moja teoria, no nie? To jest tylko i wyłącznie moja teoria. Wnieśli swój projekt, przegłosują go, a potem wyjdzie Tusk i powie, no ja chciałem, ale nic się nie da zrobić. A nic się nie da zrobić trochę przez was, bo głosowaliście też na trzecią drogę, więc no ja chciałem, ale to jest trzecia droga i tak nie mamy głosów, ale był projekt, słuchajcie, był projekt. I ja myślę, że trochę dlatego został projekt Lewicy olany, bo i tak nie zostanie przegłosowany, więc gdybym był Donaldem Tuskiem, to bym powiedział, że no nie został przegłosowany, ale to był nasz. Ja chciałem, kochani, ja chciałem. Dokładnie. A kto głosował na trzecią drogę, ja nie będę palcem pokazywał, ale jak przypierdolę w ten łysy baniak, no, także tak, kochani. Myślę, że kawałek Mazurka też dzisiaj będziemy musieli dzisiaj obejrzeć. Słuchajcie, do tej pory Donald Tusk mógł mówić, no my w Platformie to byśmy chcieli, ale Schetyna się nie zgadza, a teraz będzie mówił, no my w Platformie to wszyscy chcemy. Nowacka bardzo chce, Nowacka to już w ogóle bardzo, ale no, nawet Schetyna już chce, no ale Kołodziejczak nie chce, Giertych nie chce i trzecia droga nie chce, no co ja mogę? Kochani, co ja mogę? Nic nie mogę. Jestem tylko i wyłącznie skromnym, anonimowym premierem w tym kraju. No dokładnie i Twaszkie dobrze uważasz, a potem wyjdzie Sienkiewicz i powie, że musiał przejąć TVP na podstawie uchwały i na granicy prawa, bo ludzie ginęli przez TVP. Ludzie giną przez TVP. Dwa ludzie zginęły przez TVP. No co prawda, to fakt. No zginęły 2 ludzie.
Siema Bartkam. I no, nawet Sawicki chce, przycisk nie działa. I TVP to przejmujemy łopatą, ale nie możemy wprowadzić aborcji, bo no słuchajcie, no społeczeństwo nie jest gotowe. Morawiecki nawet chce, bez kitu. Morawiecki przecież został feministą, już był fanem in vitro, teraz już nawet chce głosować za aborcją. Ale trzecia droga, no, krzecia droga. Nie da się, nie da się. No tak, jak mówi Agiot, trochę jak w 1670. Mamy trochę demokrację szlachecką, liberum veto. Siema Kimer, też tęskniłem. A teraz jeszcze będziemy 2 dni za sobą tęsknić, aż do poniedziałku. Dźwiedziu, dzień dobry, śmierć systemowi, Windowsowi też. A jak mam Linuxa Minta, właśnie a propos łapków. Pamiętajcie właśnie, kochani, skoro już jest 8:17, piątek, tygodnie koniec i początek, na tarczy kilka minut po 9:00 stoję pod drzwiami, słyszę, że jest ciekawie, chłopaki na pewno nie siedzą przy kawie. Jest piątek, 20 stycznia, godzina 8:17, pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie o łapkach w górę. Tak, Jodenstein Tusk został feministą roku i to tak już ponad rok temu. To było super, kurde, to było super. Pamiętam jak się niektórzy, przede wszystkim niektóre, wkurzyły o to, że Tusk został feministą roku i że jak to? Czy ktoś tu się z chujem na łby pozamieniał? I okazało się, że tak. I między innymi Magda Środa się z chujem na łby pozamieniała i potem mówiła, że no, to jest tak na zachętę i żeby teraz patrzeć Donaldowi Tuskowi na ręce. Patrzeć Donaldowi Tuskowi na ręce, wiecie kiedy najlepiej patrzy się komuś na ręce? Kiedy się te ręce całuje, kiedy całuje się pierścień władcy Polski. Nie ma czaty, to był jakiś kurwa Leroy. Jakie feministyczne rzeczy zrobił Tusk? Wymień 3. Córkę. To raz. Siema dziwny pies. I to tyle. Aczkolwiek nawet nie wiem, czy jego córka jest feministką. Ma bloga, więc raczej jest nowoczesna. Więc pewnie tak. Siema żubr, słyszałeś o kolejnych layoffach w polskiej branży? W polskiej nie. Dokładnie, wrócił do Polski, to jest 2 i odsunął PiS od władzy, to jest 3. Bogu mile. No właśnie, złożył projekt, dokładnie, złożył projekt ustawy, więc plus. Generalnie ja mam takie poczucie, że Platforma... Marysia, ja to wiem, ja wiem, że jestem stary. Generalnie jest trochę tak, że Platforma i tak robi bardziej, powiedzmy to, progresywne ruchy niż ja bym się spodziewał. Nawet jeśli to są ruchy pozorowane, to i tak jest to zaskoczenie in plus, no nie? Co nie znaczy, że po pierwsze zaczynam im ufać. Nie jest tak. Czy że ja w te ruchy wierzę, no nie? Jak uwierzę jak zobaczę. Do tej pory nie wierzyłem, że Platforma zrobi cokolwiek w sprawie aborcji, a złożenie projektu ustawy i tak jest czymś więcej niż się spodziewałem. Ej, Drakana, ciekawe, że to mówisz, że w tym tygodniu Raycon Games zwolnił 80% ekipy twórcy Ruinera, bo ja wczoraj albo przedwczoraj zacząłem grać w tę grę. Tak zupełnie z dupy, no nie? Nie wiedziałem o tym, nie miałem o tym pojęcia i tak po prostu, zagram se w to, to se zagram. Anarki Dusza nie tyle razem złożyło projekt co Lewica.
No, więc no można powiedzieć, że razem też, no nie? Chyba, nie wiem. Na pewno złożyła Lewica, nie wiem czy razem brało w tym udział, czy nie brało w tym udziału. Może w PO wiedzą, że nie wygrają w chrześcijanizm i konserwatyzm z Hołownią. Może, wiesz, no nawet te rzeczy, które Tusk mówił gdzieś tam o budownictwie socjalnym, to było więcej niż bym się spodziewał. No tak, mamy 2 projekty. Jeden leży i nikt już o nim nie pamięta, a teraz PO składa swój. Znaczy w sensie jeszcze nie złożyło go. Wspólnie z Razem. FRB, ja tam pracowałem mocno. O, dziękuję Łukasz za info. Więc tak, no to jest trochę taka sytuacja jak z aborcyjnym Dream Teamem i Szymonem Hołownią, no nie? Na pewno już o tym mówiłem wielokrotnie, tak jak o Gombrowiczu, aczkolwiek no to jest ważniejsze i bieżące, że aborcyjny Dream Team nomen omen do spotkania z Szymonem Hołownią, żeby porozmawiać z nim o aborcji jako z marszałkiem Sejmu. Marszałek Sejmu to ignoruje i w tym samym czasie udziela wywiadu, w którym mówi o tym, że no, on to się chętnie spotka z każdym, kto ma do powiedzenia coś o tym, jak rozwiązać pad w temacie aborcji. Pad! O, kochani, teraz jeszcze 2 takie szybkie materiały wideo, słuchajcie. Wczoraj mi mignął materiał Samołyka, mówi Roller, o 1670. Narzekał na stronniczy humor, porównując go do Gervaisa, bekującego z trans osób. Materiał na jakieś 8 minut, może na stream. Nie wiem, czy dzisiaj się wyrobimy. Michał Tomasik. Tak, wczoraj nie było streama. Nie było wczoraj streama. Marysia, pozdrów przyjaciół i powiedz im, żeby oglądali Gilotynę. To będzie taki share offline. Ej, słuchajcie, w ogóle o chuj chodzi z Kaczyńskim. O chuj chodzi z Kaczyńskim. Dzień dobry panie premierze. Panie premierze, nie ma dzisiaj panów, których uważacie za posłów na obradach Sejmu. Dlaczego? Sądzę, że dlatego, że są po prostu w bardzo złym stanie zdrowia na skutek przestępstw, które zostały wobec nich popełnione w trakcie pobytu w więzieniu. Ale ma pan jakieś informacje na temat ich stanu zdrowia? No mam, bo rozmawiałem. I jak oni się czują? Szczególnie jest Ej, ale on momentami naprawdę sprawia wrażenie, jakby miał zasnąć w środku wypowiedzi. Ja miałem kiedyś takiego anglistę na studiach, który był już takim wiekowym chłopem, bardzo wiekowym, i w pewnym momencie oparł się o ścianę i w trakcie wypowiedzi zrobił taką długą pauzę, zamknął oczy i oparł się i wszyscy tak siedzieli w ciszy i w napięciu, bo wszyscy myśleliśmy, że chłop umarł, no nie? jeden z nich czuje się źle, a poza tym zastosowano wobec niego tortury. My się oczywiście, bo jest taka instytucja w Unii Europejskiej, my się do niej zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to decyzja osobista Tuska i on osobiście powinien za tortury w Polsce odpowiadać. Ale na czym polegały tortury? Na to, że bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady, jeżeli chodzi o przeglądy nocowe, wprowadzono rurę, co powodowało wielki ból i wiedząc o tym, że on za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia. To jest tortura i powtarzam, ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to i to nie jakimiś tam drobnymi karami, tylko wieloletnimi karami więzienia. Ale wczoraj u prezydenta panowie nie wyglądali jak ofiary tortur. Wie pan, tortury bywają różne, no są takie, które widać na zewnątrz i są takie, których nie widać. Mój wuj, który był straszliwie torturowany na gestapo, no później żył prawie Na pewno.
90 lat nie było po nim widać tego, że był przedmiotem niezwykle brutalnych tortur. Dzięki zabiegom Armii Krajowej udało go się przy pomocy pełnego chwytu z Gestapo wyprowadzić i później aż do 1954 roku działał w podziemiu antykomunistycznym. Ale Ej, bardzo mi się podoba to, jak mówi, do 56 roku działał w podziemiu antykomunistycznym i potem jest to znaczące spojrzenie na dziennikarkę, która zadała pytanie, czy na pewno usłyszała, że działał w podziemiu antykomunistycznym. To jest jak Tarczyński chwaląc się dziadkiem w Wehrmachcie. wyprowadzić i później aż do 1954 roku działał w podziemiu antykomunistycznym. Ale na zewnątrz tego nie było widziane, chociaż tortury były po prostu Nice. potworne. Panie premierze, Także pan naprawdę przestępcy- uważa, że można to porównywać? Osoby, które naprawdę były torturowane, więźniów politycznych. Tak, z uważam, Stanami. że można. Chłop odklejony jak plaster po kąpieli. Jak plaster po kąpieli. Kurwa, co się w ogóle zadziało w tej głowie już? Ja pierdolę, ty. Prawnym wyjściem jest okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem i następnie wybory. Inaczej tego się nie da rozwiązać, z tym, że powinien być jakiś okres przejściowy. Ale to jakieś zmiany w prawie? Panie prezesie. Proszę Państwa, mamy sytuację nadzwyczajną, konstytucja przestała praktycznie obowiązywać i w związku z tym Można kraść zastosować ciuperki. różne metody. Ale w którym punkcie przestała obowiązywać? No bo po prostu Siema jest Piotr umowa- Bizoń. Konstytucja przestała obowiązywać, kochani. Można kraść ciuperki ze sklepu teraz. Pamiętajcie, że Kaczyński tak powiedział. Po co oni dają mu się wygadać zamiast ignorować dziadygę? No bo jest przewodniczącym największej partii opozycyjnej. Myślę, że głupio byłoby tak go ignorować. Myślę, że głupio byłoby go tak ignorować. Plus, no to jest dostarczyciel kontentu teraz, no nie? Więc się klika. A to też jest istotne z perspektywy osoby pracującej w mediach. Lewacki bełkot. Naprawdę widzę, że osoba jest spragniona dzisiaj bardzo alkoholu. Słuchaj, moim zdaniem możesz. Słuchajcie, no kurde, z tym Kaczyńskim to, słuchajcie, jest tak, bardzo często dziennikarze, na przykład sportowi albo Krzysztof Boczek z Okopres powołują się na anonimowe źródła blisko reprezentacji, ale nie mogę wam powiedzieć kto. Albo właśnie w polityce, słuchajcie, anonimowe źródła blisko partii mówią, że no nie, to ja też mam takie źródło, słuchajcie. Nie musicie mi wierzyć, mam taką koleżankę, może miałem bardziej, bo to jeszcze w warszawskich czasach, nie wiem czy nas ogląda teraz, jak ogląda to mam, a jak nie ogląda to powiem, że miałem. Pozdrawiam, jeśli oglądasz, moja koleżanko z Warszawy. Jeśli jeszcze nie wiesz, że to o tobie, to zaraz zrozumiesz. I ona mi opowiadała, że jej ojciec ma, no jest jakimś biznesmenem raczej postawionym, no takim, robi kwit, robi pajdę. Robi pajdę. I jada obiady z prezydentem Polski. I według mojego anonimowego źródła, o, Marysiego nie ochroniasz.
Według mojego anonimowego źródła w partii Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim czasie jest tak, że Kaczyński wpada na jakiś luźny pomysł, a otoczenie partyjne stara się biec na wyścigi, kto mocniej, lepiej ten pomysł zrealizuje. I przypomina mi to dokument Netflixa o austriackim akwareliście, ale siema Lady DeVita, ale żeby nie było tak, że mówię, że PiS jest jak NSDAP, a Kaczyński jest jak austriacki akwarelista, to myślę, że to jest modus, który jest w wielu różnych miejscach, po prostu hierarchicznych organizacjach. Siema Kurokrat. Myślę, że może funkcjonować zarówno w III Rzeszy, jak i w polskiej partii, jak i w twoim środowisku pracy. Do czego dążę? Do tego, że kurde, są plusy tego wszystkiego. Kaczyński odejdzie na emeryturę i PiS nie będzie miał takiej mocy sprawczej bez Kaczyńskiego. Mimo, że Kaczyński jest odklejony. Tak jak mocy sprawczej nie miało PO bez Tuska, no nie? Które zaczęło osuwać się w odmęty niejakości i w odmęty jakiegoś takiego chyba złego zarządzania też. I myślę, że to też jest pokłosie trochę tego zjawiska, które ja uważam za negatywne, czyli tego, że traktujemy politykę jak komiksy i przyzwyczajamy się do bohaterów. Wiesz, jak zmienią ci, czasami wystarczy recasting aktora z twojego ulubionego serialu, żeby serial przestał ci się podobać. A co dopiero pozbawienie go całej głównej postaci. Lewacki Bełkot pyta, czy lewicowi twórcy się nawzajem lubią, czy masz osoby, co ciekawe, nie lubią w drugą stronę, ty ich nie trawisz? Niektórzy lewicowi twórcy się nawzajem lubią, a niektórzy lewicowi twórcy się nawzajem nie lubią. Taka jest odpowiedź na to pytanie. Oczywiście, że mam takich, których nie trawię. I wiem też, że ja jestem nietrawiony przez niektórych. Niekoniecznie za jakieś osobiste niesnaski, ale czasami za sam sposób prowadzenia czy mówienia do kamery, no nie. To jest, wiesz, to jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia. Czasami kogoś nie oglądasz, tylko dlatego, że irytuje cię jego maniera mówienia i to wystarczy, no nie. I to wystarczy. Pa. Zobaczmy, co tam na czacie jeszcze mamy. A potem przejdziemy do Mazurka. A potem zapraszam do Mazurka. Ale ten Mazurek to też tylko chwilka, no nie? Bartłomiej Krzosek pyta, czy jest jakieś info, czy wiadomo co z Ziobrą? Ja nie wiem. Siema Kapi. Kiraj, siema. Przecież jest oczywiste, że go dokarmiali na widzeniach ptasim mleczkiem. Trochę się zdradzili, bo jak tylko wyszedł, to go żona szybko posiliła. Jest zdjęcie. Obrzydliwe. Ja żądam zaprzestania w ogóle okazywania sobie czułości publicznie. Ewentualnie, słuchajcie, w ramach właśnie budowania jakiegoś parytetu powinniśmy zabronić okazywania sobie miłości heteronormatywnej. Tłumacz Adam, Wojtku, 4. sezon The Wire zacząłem, z 3. miałem trochę ten problem, o którym mówiłeś. Czy w trzecim, kurde, drugi to były Polaki, co było w 3? Siema Maciek Folta. Czy w 3 Stringer Bell zaczyna... Nie, to jeszcze chyba nie w 3. Lewacki Bełkot, ty możesz, spoko. Agi od Ziobro ma ponoć nowotwór, tak, ponoć tak, ale
A, Amsterdam jest w trzecim, okej, no. Anarki Dusza, top 10 lewaków nie lubiących żubra. Ralindel, Żukowska, Kapela, Mazurek, Żakowski, Tomasz List na żywo. Raczek, Twitter, pozostali. Brawo. W trzecim Polak, Rodak chyba. Polaki, Rodaki są w drugim. Polaki, Rodaki są w drugim sezonie. Agiot, niby nie spoiluj, ale myślę, że powiedzenie, że któraś z postaci zaczyna się czymś zajmować w którymś sezonie, to nie jest jakiś tam spoiler, no nie. Myślę, że The Wire ciężko zaspoilować. Nawet gdyby sprzedać ci newsa, że wymyślam teraz, okej, że ktoś ma wypadek i traci nogę i to jest ważne w serialu nagle, to też nie byłby wielki spoiler, bo kurde, w The Wire zupełnie nie chodzi o tego typu, wiesz, jakieś plot twisty, no nie? Więc no o ile ja ci sam tego raczej nie zaspoiluję, bo nie chcę ci tego spoilować, to myślę, że tego typu spoilery nie są spoilerami w tym serialu, no nie? Nie chodzi w nim zupełnie o to, o plot twisty. Wiadomo, że pewne rzeczy robią wrażenie, jeśli o nich nie wiesz, a jak już o nich wiesz, to tego wrażenia nie zrobią, ale kurde, moim zdaniem nie ma tego tak wielkiego znaczenia. Myślę, że powinniśmy odejść od przywiązywania znaczenia do tego typu rzeczy w tekstach kultury. Ej, Marysia, ale to już jest ten służbowy telefon i ma reklamę w sofcie? Kurwa, zajebiście. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba, że już nie idziemy, że już nie pierdolimy się w tańcu. I mamy reklamy na przykład w telefonowym sofcie. Fajnie. I ty, Marysia, mówisz mi, że ja powinienem telefon zmienić na nowszy. Oj, daleko The Wire do sukcesji. Kurde, może to jest serial, który powinienem sobie dać również w końcu. Ale no jest za nowy. Jak ja obejrzałem The Wire dopiero, no to sukcesja za jakieś 7 lat najwcześniej. 7 lat. Radosław, reklamy w softie od lat są w Xiaomi. Ej, fajnie, podoba mi się to. Czekam aż, w ogóle biorąc też pod uwagę to, że internet się zepsuł przez AI i na przykład wyszukiwanie Google już nie działa tak dobrze, jak działało przed generatywną sztuczną inteligencją, to ja naprawdę chciałbym dążyć do takiego momentu, gdzie będę mógł powiedzieć, myślę, że mogę zdążyć, że będę mógł powiedzieć, słuchajcie, internet polega na tym, że lecą reklamy, które oglądają algorytmy, żeby generować reklamy, które będą oglądać algorytmy, żeby generować reklamy. I wtedy będziemy wszyscy mogli żyć już z czystym sumieniem offline i mieć to w dupie. I porno AI, tak, to jest chore gówno, to prawda. W ogóle branża pornograficzna jest do wyjebania. Myślę, że jestem gotów zapisać się do antypornofrontu. Myślę, że większość branży, pewnie poza jakimiś najbogatszymi wytwórniami, jest tworzona w nieludzkich warunkach, a do tego pornografia w takiej ilości i dostępności, jaką zapewnia nam internet, rysuje ludziom mózgi, zwyczajnie, rysuje ludziom mózgi. I potem wydaje się ludziom, że życie, nie tylko erotyczne, że życie wygląda jak w filmie porno. Otóż nie wygląda. Więc tak. Słuchajcie, Robert Mazurek, król polskich podwórek. Robert Mazurek, król polskich podwórek. Robert Mazurek. Właśnie, a propos seksu, to będzie trochę związane z seksem.
Bo będziemy patrzyli, jak Mazurek przez 2 minuty mówi o pigułce dzień po. Krzysztof Ziemiec żaliście, że mu ciężko znaleźć pracę? Niech książkę napisze o tym. Drillowiec, nie dziennikarz, jo. Bartłomiej Krzosek, warto, ale też mnie wkurwił ten sam moment. Bo już się cieszyłem, że McNulty, siema Manek, że McNulty zmienił się na lepsze, a potem zmienił się na gorsze. Aczkolwiek moim zdaniem warto, bo to, że zmienia się na gorsze, to też jest, mimo że mnie wkurwiło to też pokazuje, jest to po coś, no nie? Jest to po coś, bo zaczynają robić tam taki dziwny kurwa numer i McNulty w to brnie i to jest takie toxic brnięcie, bo widać, że jakby znowu zrezygnował z rodzinnego życia na bycie toksycznym chujem i zmiana w chlaniu jest tylko jakby symbolem tego moim zdaniem. Ale już nie mówię więcej, żeby nie spoilować. Mówiąc krótko, tak, warto. Grzegorz Burtan, wiesz co? Moi dziadkowie mówili więc obawiam się, że nie jest to kulturowe zawłaszczenie, ale też słyszałem właśnie, że jest to poznańskie, a przykleiło mi się to w ogóle tak ostatecznie w Warszawie, bo pracowałem z ziomeczkiem, który to powtarzał i jakoś się to tak rozeszło po miejscu, w którym pracowałem i mi tak zostało do dzisiaj to. Do 18 roku życia nie można kupić Red Bulla. Ale teraz będzie można po 15 roku życia kupić sobie tabletkę dzień po. A jaki to jest związek? Tak sobie pytam, zastanawiam się, będziemy żyli w kraju, w którym środki antykoncepcyjne, jak to się mówi, antykoncepcji awaryjnej. Ale ja bym sugerował, panie redaktorze, żebyśmy my jako mężczyźni nie wchodzili w te będzie sprawy. Można dajmy prawo kobietom i naszym dziewczynom podejmować w te sprawy, w tych sprawach decyzje. No nie, ale sekundkę. Każdy może kupić sobie tabletkę antykoncepcyjną, tę antykoncepcji awaryjnej bez względu na płeć. Znaczy ja nie będę kupował oczywiście. No, to jest pańska sprawa, pański wybór. Tak. Chodzi mi tylko o to... No, ale czy to nie jest wybór kobiety, czy kupi, czy nie kupi? Sekundkę. Możemy tak uznać, ale to znaczy, że to dlaczego w takim razie niepełnoletnim dajemy prawo do kupowania tabletek antykoncepcji awaryjnej, a nie pozwalamy im kupić Red Bulla? A prawa człowieka? A Red Bull nie jest prawem człowieka? A wódka jest prawem człowieka? A czemu zakazujemy tym przed 18 rokiem kupowania wódki? Bo Red Bull jest bardzo podobny do takiego napoju państwa, właśnie. No. Bardzo dobrze, to jest ta logika. Tabletki antykoncepcyjne, tak, napoje ale jakie energetyczne tabletki nie. antykoncepcyjne? Pigułka dzień po to, przepraszam, No na dobrze, na no kaszel? ale, no oczywiście, że nie na kaszel. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić. Ale ja nie mam z to tym jest problemu prawo ideologicznego, każdej tylko kobiety, każdej dziewczyny, Dobrze, żeby cieszę się, że pan podejmowała tak uważa. decyzje Tak. w swoich sprawach. Czyli bo to jest prawo człowieka. Prawo człowieka. 15-letnia dziewczyna może podjąć tę decyzję sama, ale 15-letnia dziewczyna To jest AGOT Wieczorek, minister nauki teraz z Lewicy. nie jest wystarczająco dorosła, żeby mogła zdecydować o tym, czy chce napój energetyczny, czy nie. No dobrze, no ale my mówimy Nie czuje się o... pan z tym jakoś Nie absurdalnie? czuję się. A ja owszem. Aha. No bo jeżeli No to uważamy, rozumiem, że zostaniemy na tych No pozycjach. nie, no jeżeli uważamy, że 16-15-latka jest wystarczająco dorosła, by decydować o sprawach swojej seksualności i brać tabletki antykoncepcji awaryjnej, jak to się teraz mówi, a nie jest wystarczająco dorosła, żeby sobie decydować o tym, czy chce się napić napoju energetycznego, czy nie, to ja przyznaję, że tej logiki nie pojmuję. O chuj mu chodzi. O chuj temu człowiekowi chodzi. Mazurek, Pało, drętwa ty. Niezależnie od tego, co uważasz o tym, czy nastolatki powinny decydować o swojej seksualności, czy nastolatki uprawiają seks. Tak się dzieje. Nie możesz tego zabronić ustawą. Nastolatki uprawiają seks. Większość ludzi traci cnotę przed 18 rokiem życia. Nastolatki uprawiają seks. Fakt. Nastolatki nie powinny truć się Red Bullami i alkoholem. Fakt. I nie powinny zachodzić w ciążę.
Fakt. To są te 3 rzeczy. To są te 3 rzeczy. To nie jest tak dokładnie, że jak zablokujemy młodzieży antykoncepcję, to przestaną się ruchać. To nie jest tak. Ewentualnie też ja wiem, że może mu chodzić o to w drugą stronę, że powinniśmy pozwolić im pić Red Bulle. Więc właśnie, może od razu wódka, tak jak tutaj mówi Wieczorek. Nie wiem, o co mu chodzi. Czy mu chodzi o zabranianie nastolatkom seksu, co jest debilne, czy o pozwalanie nastolatkom kupowania Red Bulla, co jest też debilne, no. Jakby regulacje w tej kwestii są spoko, no. Tak samo jak właśnie regulacja dotycząca picia alkoholu. Nie powinno się pić alkoholu przed 18 rokiem życia, i może też wszyscy z nas to robili prawdopodobnie. Salem Nights, ja myślę, że chodzi o popierdolenie z taką młodzieży. Wiesz co, ja myślę, że też może chodzić o to, że mu się wydaje, że on jest zdroworozsądkowym, bezpoglądowym liberałem, który siedzi na środku i ma zawsze rację. Więc skoro już wiemy, inaczej, ja myślę, że trzeba po prostu wyedukować tego typu starych ludzi. Siema Zochas. Trzeba zaaplikować im edukację seksualną i powiedzieć im o tym, że nastolatki uprawiają seks. I powinniśmy dać im możliwość zapobiegania niechcianej ciąży. Tyle. Tak, nastolatki uprawiają seks. To może być dla niektórych trudne do zaakceptowania, ale tak jest. No właśnie, tak jak mówi Pola, co bardziej zryjebanie młodemu człowiekowi? Tabletka dzień po, czy niechciana ciąża? Maciaty donosi, słuchajcie, że jest tylko 20 łapek w górę na 120 osób w programie. Więc ja nie wiem, jak mam z wami rozmawiać. No dokładnie, jeszcze angażowanie, jeszcze gdyby było konieczne angażowanie rodziny w kupowanie tabletek dzień po, no to też byłaby sytuacja, na której wszyscy by tracili, bo myślę, że dużo mniej traumatyczne jest po prostu kupienie tabletki i zeżarcie jej, niż w bardzo wielu przypadkach, stawiam, że w większości przypadków, angażowanie rodziny czy matki w ten proceder, aż się zaplułem, proceder. Mazurek zbiera wszystkie prawicowe hot take'i z Twittera i je wygłasza przed widownią, która nie używa Twittera. No właśnie, i Mazurek oczywiście będzie miał swój program o polityce u Krzysztofa Stanowskiego teraz, w którym ekspertem od ekonomii będzie Gwiazdowski, który dekadę temu prognozował upadek lotu i upadek Bóg wie czego jeszcze. Więc tak, no, jesteśmy tutaj, gdzie... Znaczy, to mi trochę pokazuje, kurde, gdzie jesteśmy, bo wydaje mi się, że i Stanowski, i Mazurek, i Gwiazdowski to są takie persony, które bardzo często uważa się w polskiej debacie publicznej za osoby ktoś dzwoni do mnie. Za osoby właśnie takie bez poglądów, takie z defaultu zdroworozsądkowe, takie osoby, które jakby są wolne od ideologii. Ej, no czekajcie. Przerwę włączę na chwilę i zobaczę, kto do mnie się dobija.
Siema. Siema, to ja. Tak, prokurator Kartuzy odwiedził mnie na chacie. Nie, elektrycy przyszli robić elektro. Przyszli robić elektro. Nie było to ABW. Nie, tak, już mnie uwolniono. Byłem więźniem politycznym. Chcieli mnie karmić przez rurkę. I niestety musiałem liczyć na ułaskawienie. Słuchajcie, straciłem wątek. Mazurek, Gwiazdowski, Stanowski, Gadomski, chuj im na czoło. Kiedyś przyszli do mnie elektrycy, teraz jestem 30-letnim singlem, uważaj. Okej. Strajk głodowy robiłem przez 30 sekund i udało się uniknąć kary. Także tak, słuchajcie, no... już wiem, co chciałem powiedzieć, że to właśnie to, że oni są takimi osobami, które uchodzą za zdroworozsądkowców bez poglądów, to mi trochę pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Tak jak wam kiedyś mówiłem, że dziennikarze piłkowi generalnie czasami mogą stanowić taki nomen omen probierz tego, jak przechylone mamy poglądy w polskim społeczeństwie, właśnie dlatego, że docierają szeroko i w ich interesie jest nie mieć poglądów, albo przynajmniej uchodzić za ludzi bez poglądów, więc jak dziennikarz sportowy coś mówi i mówi to dosyć pewnie na temat jakiegoś takiego życia społecznego i jednak wyraża jakiś pogląd, no to możemy założyć, że ten pogląd, który wyraża, uchodzi za pogląd przezroczysty, za pogląd taki właśnie nie pogląd nieideologiczny, pogląd taki prawilny, taki pogląd, który jest uważany powszechnie za no nawet nie tyle dopuszczalny w dyskusji, co domyślny. Kiraj, Mazurek to bardziej cwana i lipkowa wersja Cejrowskiego, nie wiem jak można się na to nabierać. Oj można. Myślę, że no, ludzie się dosyć łatwo nabierają na tego typu rzeczy. Gdyby się ludzie nie nabierali... apolityczny taki pogląd, tak jak mówi Zin 303, apolityczny. A i tak lepiej się ogląda Stanowskiego od Jaruzelskiej. No to na pewno. Ja myślę, że Jaruzelska po prostu nie ma warsztatu dziennikarskiego i sobie prowadzi to tak sobie prowadzi. To się po prostu źle ogląda. Ludzie się nabierają na samego Cejrowskiego, więc czemu nie? Mazurek zrobił argument ad populi, przeciętny Kowalski będzie myślał, kurna, jak to wody nie mogą, a poranne mogą. A wody nie mogą, a poranne mogą. Okej, dobra. Ja jestem bardzo wdzięczny Stanowskiemu za to, mówi Zochas, że pokazał mi tych wszystkich Borko-Smokowskich, jakimi są. Kiedyś myślałem, że są fajni, a nie są. Też tak mam, że jak zaczęli prowadzić internetowe programy, to no, straciłem do nich jakąkolwiek sympatię, no nie? Wcześniej mogłem ich cenić za jakiś tam profesjonalizm, właśnie takiego Borka i Smokowskiego, a jak zaczęli prowadzić te swoje internetowe programy, to jakby lepiej ich poznałem i kurwa, no, jest słabo. Jest słabo. Grzegorz Burton, Mazurek to zadeklarowany katol. Jak były strajki kobiet, to przestał chodzić do knajpy, gdzie wywieszano pioruny na witrynie. Wow.
Anarchistyczna sekcja szydercza postuluje o wsparcie dla lokalnych food not bombs. Wspierajcie lokalne food not bombs. Sprawdźcie sobie w internecie, gdzie macie lokalne food not bombs i wspierajcie lokalne food not bombs, jeśli możecie. Manek 1117. Manek 1117 z tymi energetykami i pigułką antykoncepcyjną jest typową logiką w stylu dzieci nie mogą robić prawa jazdy, a chcecie im pozwalać zmieniać płeć. No trochę tak to wygląda. Jodenstein, z Mazurkiem to jest imo tak, że ludzie uważają, że w primetime program w największym radio powinien mieć mądry chłop, a skoro Mazurek ma wtedy program w takim miejscu, to musi być mądrym chłopem. I tak to się kręci w tym pierdolniku. To się chyba nazywa jakiś paradoks potwierdzenia? Coś takiego? Dobrze mówię? Słuchajcie, skoro jesteśmy już przy Mazurku, to to ja sobie pozwolę jeszcze, słuchajcie, wykonać szybki telefon. Maciek, trzymaj się. Wykonać szybki telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. O, już słychać i widać. Dzień dobry jeszcze raz. Uszanowanie. Słuchajcie, dzisiaj taka niespodzianka, że jest z nami doktor Maciej Szlinder z Polskiej Sieci Ekonomii i też nieprzypadkowo w momencie, w którym mówimy o Mazurku, zaraz wyjaśnię dlaczego. Dzień dobry, Macieju. Dzień dobry, cześć, dzięki za zaproszenie. Nie wiem, czy wiesz, nie po raz pierwszy pojawiasz się na moim kanale. Tak, doniesiono mi, więc wtedy nawet dowiedziałem się o twoim kanale i od tego czasu czasami nawet go włączam. Okej, doceniam. No właśnie, to był taki pretekst wtedy, że pojawiłeś się u redaktora Mazurka w radio i redaktor Mazurek wtedy był bardzo zszokowany tym, że pieniądze wytwarza się z niczego. I ja bym chciał, żebyśmy właśnie zaczęli tę rozmowę w związku z tym, że jesteś członkiem Polskiej Sieci Ekonomii i ekspertem w dziedzinie. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli sobie trochę od dokończenia tego wątku, którego Mazurek wtedy te 2 lata temu nie dał ci dokończyć i zajął się spadaniem z krzesła, czyli Tam było sporo takich wątków, on przerwa zwykle w połowie każdego zdania, więc tak. jest dokończyć cokolwiek. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od tego wątku, na jakiej zasadzie banki wytwarzają pieniądze z niczego. No dobra, to zacznijmy od tego, że Mazurek, ja nie wiem, czy on tak naprawdę myśli, mówiąc zupełnie szczerze, to znaczy nie jestem pewien, natomiast tak jak się prezentuje w każdym razie medialnie i taką jaki mit reprodukuje, no to jest taka wizja banków, że to są takie kasy oszczędnościowo-kredytowe, to znaczy przychodzi sobie pan Zenek, on tam zakłada konto, wpłaca swoje pieniążki na konto oszczędnościowe i te same pieniążki są przez bank pożyczane. Oczywiście to już chyba wszyscy jednak mimo wszystko wiedzą, że liczba kredytów jest większa niż masa, tak, kredytów jest większa niż masa tych oszczędności, które tam są. Więc nie jest tak, że bank tylko operuje tym, co otrzymuje od ludzi, którzy do niego przychodzą. I w tym sensie to jest rzecz jakby absolutnie oczywista. To znaczy, gdybyśmy teraz wszyscy, nie wiem, klienci jakiegoś banku zdecydowali się do niego pójść i zechcieć wypłacić wszystko, co tam posiadamy, no to bank by też zbankrutował, mówiąc zupełnie szczerze. To znaczy, on nie ma tych środków, on je pożycza, ale także tworzy znacznie większe kredyty niż są w nim oszczędności. I to też nie jest do końca bezpośrednio zależne. To znaczy nie jest też tak, co liberałowie często uważają, że to właśnie z oszczędności biorą się kredyty, a więc możliwości inwestycyjne. No bo a pieniądze z pracy. Tak, no w jakimś sensie, no tak. To jest to taka
takie myślenie o własnym doświadczeniu, ale to jeszcze inna kwestia. Natomiast taka wizja, że potrzebujemy więcej oszczędności i dlatego musimy w Polsce zbudować oszczędności, więc wszyscy oszczędzajmy jak najwięcej. To zresztą nawet obecny minister finansów mówi o tym, że stworzy takie nowe zachęty do tego, żeby Polacy więcej oszczędzali, bo dzięki temu będziemy mieli w gospodarce więcej inwestycji. No bo te inwestycje to, czyli na przykład kredyty brane znaczy firmy chcą zainwestować, nie wiem, nową fabrykę, nowe przedsięwzięcie, cokolwiek. I potrzebują do tego kredytu, bo same nie mają odpowiednich środków. No i w związku z tym potrzebują kredytu i do tego potrzebujemy, żeby ci Polacy zebrali odpowiednią ilość oszczędności, wtedy to będzie możliwe. No, problem polega na tym, że to nie jest do końca w ten sposób zależne, to znaczy nie jest tak, że potrzebujemy jakiejś masy oszczędności do tego, żeby udzielać kredytów. To, czy bank przyznaje komuś kredyt, czy nie, jest zależne głównie od tego, jaki ma ten ktoś pomysł i to znaczy, czy bank przewiduje, że on ten kredyt spłaci z odsetkami, które na niego nakłada. To znaczy, czy spodziewa się, że po prostu ten biznes, na który ten kredyt bierzemy, wypali, czy też nie. A to z kolei zależy nie tylko od tego, czy ktoś ma dobry pomysł, no bo to jest jasne, indywidualne, ale to zależy też od tego, jaka jest sytuacja w gospodarce. To znaczy, na ile na przykład mamy prognozy wzrostu gospodarczego, na ile mamy odpowiedni popyt w gospodarce, czyli mamy założenie, że ludzie zasadniczo, wiedzie im się coraz lepiej, raczej kupują, a więc mamy ten popyt większy, on też rośnie, no to spodziewamy się, że różnego rodzaju przedsięwzięcia biznesowe będą z większym prawdopodobieństwem skuteczne, czy się powiodą. Tak, ale to też nie zawsze da się przewidzieć, prawda? Tak, no ale tutaj dane makroekonomiczne po prostu na to wpływają. Tutaj jest cały szereg modeli, które są wykorzystywane, to znaczy to, jaka jest sytuacja w gospodarce i to jest jaka jest przewidywana też w najbliższym czasie sytuacja w gospodarce ma tutaj kluczowe znaczenie. Więc raczej, jeżeli mielibyśmy zwiększyć poziom inwestycji w Polsce, no to, czy w jakimkolwiek zresztą kraju w ogóle poziom inwestycji, to nie potrzebujemy tutaj, żeby ludzie nagle więcej oszczędzali w bankach, tylko potrzebujemy, żeby ludzie więcej wydawali, to znaczy więcej mieli środków, które wydają. Jak możemy? No i tutaj jest oczywiście mnóstwo sposobów, w jakie państwo może to stymulować i jednym z nich na przykład są transfery socjalne, czyli albo na przykład zmniejszanie nierówności poprzez system podatkowy. Każde zmniejszenie nierówności, a więc poprawienie sytuacji osób, które są uboższe czy mniej zarabiające, powoduje, że tego popytu w gospodarce mamy więcej. Z prostej przyczyny, no jak zarabiam 3000 zł na rękę, no to ja wydaję 3000 zł w miesiącu. To znaczy po prostu wydaję niemal wszystko, co mam. Jak zarabiam 20 000, to dużą część z tego po prostu oszczędzę, więc to nie staje się częścią popytu w gospodarce, tylko zostaje właśnie zamrożone na jakimś koncie, w jakiejś formie oszczędności. Więc każda forma redystrybucji, każda forma przekazywania środków od osób lepiej zarabiających do gorzej zarabiających, czy więcej mających, bardziej majętnych do tych, którzy mają mniej, tak naprawdę jest działaniem propopytowym, a tym samym także stwarzającym warunki do większej ilości inwestycji. To jest dobrze, ale jak to się ma do wytwarzania waluty przez banki? Znaczy waluty, pieniądz, no to musimy pamiętać, że to jest oczywiście, dzisiaj to nie są papierki czy monety, tak? To są zapisy księgowe tak naprawdę, to są elektroniczne zapisy księgowe. No i one są tworzone poprzez tworzenie kredytu, tak? To znaczy, jeżeli ja udzielam komuś kredytu, no to po prostu w ten sposób bank decyduje o tym, że ten pieniądz jest tworzony i każdy prywatny bank, każdy bank, który ma możliwość udzielania kredytów, tego typu tworzenie pieniądza tak naprawdę, znaczy bierze udział w tym procesie tworzenia pieniądza. Czyli rozumiem, że inaczej. Z twojej perspektywy i z perspektywy, jak rozumiem, nowoczesnej teorii monetarnej, czyli... To akurat nawet nie jest kwestia nowoczesna, bo tak, nowoczesna teoria monetarna to jest pewien nurt rozumienia pieniądza czy ekonomii, który ma bardzo szereg konkretnych założeń, szereg konkretnych rozpoznań. Natomiast
to, że banki tworzą pieniądz i że pieniądz kredytowy jest wytwarzany przez banki, to nawet nie trzeba być zwolennikiem nowoczesnej teorii pieniężnej, żeby uznawać to za rzecz oczywistą. Więc jakby nie wszyscy, którzy tak uważają, są częścią tej dość wąskiej, mimo wszystko jeszcze, jeżeli chodzi o popularność części ekonomistów. Więc to jest coś jeszcze znacznie bardziej szerszego i to po prostu jest dość jakby oczywista wiedza. W zasadzie wśród wszystkich, którzy nie są, nawet wśród niektórych neoklasyków, ale wśród wszystkich, którzy nie są neoklasykami, to raczej tak. Bo o ile dobrze rozumiem, to mówisz po prostu tutaj teraz, że im więcej transferów socjalnych, tym lepiej tak naprawdę dla gospodarki, bo to jest wpompowanie pieniędzy do obiegu. Dobrze rozumiem. Jeżeli definiujesz transfery socjalne jako przekazywanie pieniędzy tym, którzy mają albo zarabiają mniej, to tak. No bo transfery pieniężne oczywiście w gospodarce, znaczy w państwo może mieć różne. Może mieć na przykład takie, które... Usługi publiczne na przykład. Też, ale chodzi o to, że może też dotować bezpośrednio pieniężnie bogatych, no i to nie ma sensu. No tak. No właśnie i generalnie to, tak jak mówisz, nie jest popularna opinia w Polsce. Tym bardziej, że tak jak wspominałem wcześniej, mamy właśnie powstający, najpopularniejszy projekt YouTube'owy, który jeszcze nie powstał, czyli kanał Krzysztofa Stanowskiego, w którym ekspertem od ekonomii będzie pan Robert Gwiazdowski. Czy ostatnio widziałem felieton wyborczej kolejny Gadomskiego o tym, że trzeba trzymać kciuki za Javiera Milei w Argentynie. I ci wszyscy ludzie z Leszkiem Balcerowiczem na czele cały czas mówią nam, że trzeba zaciskać pasa, cokolwiek to znaczy. I że trzeba ciąć te wydatki socjalne. Też pewnie nie mieli na myśli, nie mają na myśli, kiedy to mówią, tarczy antykowidowej dla przedsiębiorców na przykład. Raczej nie o tym wspominają, tylko raczej cały czas mówią o tym, że przedsiębiorców trzeba ratować, że przedsiębiorcom trzeba pomóc, a transfery socjalne trzeba ucinać. Dlaczego tak jest? Przypominam, że zaraz po wyborach, między innymi oczywiście ministra już teraz Leszczyna, ale też wielu innych przedstawicieli Platformy, nagle zorientowało się, że sytuacja budżetowa jest zupełnie inna, chociaż nie otrzymało żadnych nowych informacji wówczas. To znaczy, jeżeli ktoś był w Komisji Finansów, to miał wszystkie dostępne informacje oraz mógł wejść tak naprawdę na stronę Ministerstwa Finansów i miałby wszystkie potrzebne informacje, no ale oni już jakby z default, tak jakby domyślnie uznali, że jak przejmują władzę, to muszą, czy zaraz przejmą, to muszą trąbić, że oto jest wielka dziura i w związku z tym no niestety musimy ciąć, czyli coś, co jakby jest takim absolutnie podstawowym elementem funkcjonowania liberalnych partii, że no teraz to trzeba oczywiście ograniczyć wydatki socjalne. Wydatki socjalne zawsze są czymś, co łatwo się ogranicza i pokazując na jakąś konieczność, uderza się po prostu w tą uboższą część społeczeństwa. Ja w ogóle mam tylko jeszcze ci dokończę myśl, dopowiem coś. Mam taką teorię, że w Polsce trzeba być neoliberalnym przede wszystkim na opozycji, bo to jest jakaś taka wygodna pozycja do uderzania w rząd. Ten PiS, który też, no umówmy się, nie był jakoś mocno socjalny, ale za taki momentami uchodził. W momencie przejęcia władzy, w momencie teraz jakby utraty władzy też jakby widać takie tendencje, jak na przykład krzyczenie na to, że no od miesiąca mamy nowy rząd, już chcą wprowadzać podatek katastralny, to nas wszystkich zrujnuje. No i właśnie moje pytanie, skąd się jakby też poza polityką bierze ten taki neoliberalizm w głównym nurcie według ciebie? No on się wziął z tego, że cała nasza transformacja ustrojowa i początek tak naprawdę debaty politycznej w tym kształcie trochę, tak, czyli lata 90., no po prostu przypadły na ten czas w światowej ekonomii, w światowej polityce gospodarczej, w której neoliberalizm był takim domyślnym punktem widzenia. W związku z tym wszyscy, którzy się dorobili swoich miejsc szybko w mediach, na uczelniach,
w różnego rodzaju instytucjach paranaukowych albo takich publicystycznych bardziej, oni po prostu w tym nurcie myślą i to zostało też trochę zabetonowane. Od tego momentu oni reprodukują tak naprawdę swoje pozycje i właśnie w akademii, no wiadomo, jeżeli masz już tą pozycję, to jesteś w stanie też wybierać odpowiednich ludzi na swoich doktorantów i jakby reprodukować ten sam sposób myślenia. Jak masz dominację w mediach, no to możesz także, mając środki po prostu i pieniądze, także przekazywać je potem tym, którzy przychodzą i się po prostu z tobą zgadzają. No to jest jakby dość naturalna rzecz. To się powoli zmienia, to znaczy no niestety bardzo, bardzo powoli. No pierwsze, powiedzmy, takie jaskółki, że jednak można inaczej myśleć o ekonomii, no to jednak tutaj oczywiście zasada rzeczywistości, czyli kryzys 2008 roku. To był ten pierwszy moment, w którym nagle okazało się, że tutaj jednak wszystko, co nam mówili, nie działa, kryzys miał nie wystąpić. Kryzysy nie są możliwe przecież w taki sposób, a już na pewno nie są wywoływane przez jakieś błędy systemu, w którym jesteśmy, tylko to na pewno mogą być wyłącznie przez to, że państwo przychodzi i coś psuje, no bo rynek jest oczywiście idealny. No i ten kryzys już oczywiście dał wielu ludziom do myślenia, więc spowodował w Polsce, że pewne organizacje zaczęły albo powstawać, albo się rozwijać. To pewnie jakimś takim domyślnym wówczas środowiskiem było środowisko krytyki politycznej, przez które jakby przewinęło się pewnie duża część lewaków dzisiaj będących w bardzo różnych miejscach tak naprawdę w Polsce i już będących blisko krytyki albo bardzo daleko krytyki. Ale wtedy to było istotne. No a potem już kolejne środowiska pączkowały, kolejne środowiska się przebijały. Oczywiście mieliśmy środowiska, które to kwestionowały wcześniej, ale po prostu ich siła przebicia była trochę mniejsza. No i dzisiaj na całe szczęście jest właśnie też między innymi Polska Sieć Ekonomii, która już w wielu mediach zdarza się już tak, że jak jest debata jakaś ekonomiczna, no to na 4 gości czy 3, powiedzmy, jedna osoba z tej polskiej sieci czasem się znajduje, co powoduje, że jakiś pluralizm odrobinę większy mamy niż mieliśmy, powiedzmy, 10, 20, a na pewno 30 lat temu. Więc to powoli się zmienia, no ale to też ma znaczenie. Po pierwsze to jest ta dynamika wewnętrzna, o której powiedziałem, ale też ta dynamika zewnętrzna, to znaczy no w europejskiej i światowej ekonomii już nie myśli się tak jak w latach 80. czy 90. Już jednak, nie wiem, na przykład wielka sława Piketty'ego, no to jest coś, co dotarło wszędzie i co miało bardzo duże znaczenie. I co do Piketty'ego ja też mam dużo jakby wątpliwości. On nadal dla mnie jest myślicielem dość neoklasycznym w wielu elementach swojej metodologii, przynajmniej ekonomicznej, no ale jednak po nim już nie można powiedzieć, że nierówności nie są poważnym problemem społecznym i ekonomicznym. I tu chwała mu za to, bo jakby względu na jakby jakość już konkretną jego książek czy artykułów, no to ewidentnie odegrał bardzo pozytywną rolę w tym zwrocie i wiele osób może się pod tą falę jakby podczepiać. Dzisiaj już tylko, nie wiem, no Leszek Balcerowicz absolutnie może na jakimś kampusie Trzaskowskiego powiedzieć, że gdzie problem z nierównościami majątkowymi, no jest już wtedy śmieszny. Znaczy 10 lat czy 20 lat temu nie był śmieszny. No jeszcze może to napisać Gadomski w Wyborczej. Jeszcze raz? Jeszcze może to napisać Gadomski w Wyborczej. Tak. No ja też już nie wiem, kto Gadomskiego czyta, mówiąc szczerze, no jeżeli on teraz wychwala, jeżeli Gazeta Wyborcza pozwala mu chwalić człowieka, który jest bezpośrednio powiązany z faszystowską dyktaturą, mającą naprawdę krew ogromnej liczby osób na rękach, to jest już jakiś absolutny absurd. Ja tutaj sobie zapisuję trochę pytań z czata, bo mam do ciebie ich trochę, bo ja tu już jakiś czas temu zapowiadałem, że będę starał się porozmawiać z kimś z Polskiej Sieci Ekonomii, bo dosyć mocno poruszany jest to temat tutaj u mnie w programie, aczkolwiek ja zawsze jestem na takim stanowisku, że ja wiem, że to balcerowiczowskie podejście jest no co najmniej nieaktualne, ale też nie zawsze potrafię jakby sam wyjaśnić dlaczego i tak dalej. Ale jeszcze oprócz pytań z czata mam też do ciebie pytania o kilka takich mitów, które gdzieś tam się utrzymują i może część potwierdzisz, a może części zaprzeczysz. Jednym z takich mitów jest na pewno właśnie to, o czym wspomniałeś, o czym powiedziała nowa władza, jak tylko przejęła władzę, czyli dziura budżetowa. Pomijając już jakby to, że nie dostali żadnych nowych informacji, a zaczęli mówić zupełnie inne rzeczy, to już jest kwestia czysto polityczna, ale czy dziura budżetowa jest czymś, czego powinniśmy się de facto obawiać i czym powinniśmy dawać się
straszyć w mediach. Nie, i to też jest zawsze ciekawe, co to tak naprawdę znaczy, dziura budżetowa, no bo to dziura to nagle, że to jakby czegoś nie ma albo coś się przerwało. No jak rozumiem, ostatecznie chodzi po prostu o to, że jest większy, co jest nieprawdą, ale już nieistotne, że większy deficyt budżetowy. To oznacza, że po prostu przychody są na przykład mniejsze niż się spodziewano, co nie jest prawdą, albo wydatki są większe i w związku z tym mamy tą różnicę między wydatkami i przychodami zbyt dużą. Robimy bilans, tu mamy plusy, tu mamy minusy, tu jest więcej niż tu, czerwona strzałka w dół, źle. No i oczywiście, jeżeli były jakieś przewidywane, co mówię, nie jest to prawdą, natomiast jeżeli przewidywano jakieś przychody i przewidywano jakieś wydatki i one są inne od przewidywań, no to niedobrze, no w tym sensie, że lepiej, żeby było tak, jak przewidywaliśmy, no bo pod to było podłączony cały szereg decyzji, więc oczywiście w takiej sytuacji można uważać, że no tu jest jakaś, powiedzmy, coś niedobrego, ale mówiąc zupełnie szczerze, sam deficyt no nie jest niczym problematycznym, tak? Znaczy deficyt jest absolutnie normalnym instrumentem polityki gospodarczej, co więcej koniecznym, to znaczy często musimy popaść w deficyt, to znaczy bardziej stymulować gospodarkę swoimi wydatkami państwowymi, na przykład właśnie w sytuacjach, w których mamy do czynienia z jakimś kryzysem gospodarczym, kiedy są konkretne problemy społeczne, które trzeba rozwiązać. Tylko że to jest jakby zupełnie neutralne narzędzie, to znaczy ono może być pozytywne, może być negatywne. Pytanie jest skąd, na co my te wydatki przeznaczamy, tak? Bo jeżeli jest tak, że mamy deficyt, ponieważ mieliśmy pandemię i trzeba było wesprzeć czy to jakieś nawet firmy, czy ludzi, no to jest jakby absolutnie oczywiste. Jeżeli mamy kryzys gospodarczy, mamy wysoki poziom bezrobocia, mamy problem z biedą i próbujemy rozwiązać swoimi transferami społecznymi czy jakimiś inwestycjami, no to jest absolutnie uzasadnione i to jest po prostu poprawa sytuacji, do której państwo jest zobowiązane i powinno to robić. Oczywiście, jeżeli zadłużamy się, czy wchodzimy w deficyt dlatego, że nie wiem, kupujemy na przykład broń z zagranicy, no to tutaj gospodarczo ma to mniejszy sens, bo my tutaj nie napędzamy popytu u siebie, na przykład tak jak 500 czy 800 plus, no to napędzamy popyt u siebie, więc to oczywiście jest gospodarczo sensowne. No jeżeli kupujemy oczywiście jakąś broń ze Stanów Zjednoczonych, czy z Francji, czy skądkolwiek, no to oczywiście napędzamy popyt raczej tam, gdzie ta broń jest wytwarzana. Natomiast no, w wypadku oczywiście wojny możemy uznać, że jest to jakoś tam potrzebne i ważne, więc cel społeczny jest na tyle istotny, żeby, czy polityczny w tym wypadku na tyle istotny, żeby to zrobić. No tak czy inaczej, dzisiaj już chyba, i to właśnie po pandemii, to opowiadanie, że oto deficyt sam w sobie jest zły, powinniśmy mieć zbilansowany budżet i dług publiczny jest sam w sobie zły i w ogóle mamy wielkie, ogromne zadłużenie publiczne i zaraz zbankrutuje państwo, to już chyba też jest raczej passé. To już raczej też nikt tak nie myśli. Pandemia nas trochę nauczyła tego, że wszystkie państwa muszą się zadłużać w różnych sytuacjach i po prostu mają te mikropandemie, czyli mikrokryzysy tak naprawdę cały czas. W związku z tym jest to absolutnie konieczne. Polska jest w mniejszym stopniu zadłużona niż wiele innych krajów, takich jak na przykład wzory cnót wszelakich oszczędności jak Niemcy. I to znacznie mniej, nie mówiąc o Francji, Włoszech czy innych krajach zachodniej Europy. Więc tutaj naprawdę nie ma wielkiego problemu. Jeżeli jest jakikolwiek problem z zadłużeniem, jakikolwiek problem z jego ewentualną spłacalnością, no to jest wtedy, kiedy zadłużamy się w nie swoich walutach. To znaczy, jeżeli zadłużamy się w złotówkach, to tak naprawdę no, na przykład emitujemy obligacje, czy w jakikolwiek inny sposób się zadłużamy, ale we własnej walucie, no to tak naprawdę moglibyśmy podjąć decyzję polityczną, że my spłacamy nagle ten dług po prostu od razu, ponieważ emitujemy taką liczbę pieniądza, że możemy to spłacić. Więc w tym sensie dług nie jest w żaden sposób problemem. Jeżeli zadłużamy się w obcych walutach, no to nie możemy tego zrobić, no bo nie mamy władzy nad euro, nad emisją euro, dolara, jena czy funta. No i na to trzeba oczywiście uważać, więc jeżeli ktoś jest zadłużony w obcej walucie albo jest członkiem strefy euro i w tym sensie także nie ma władzy nad Europejskim Bankiem Centralnym, bo żadny kraj wewnątrz strefy euro nie ma władzy nad Europejskim Bankiem Centralnym, no to oczywiście wtedy pojawia się problem, no bo wtedy takie państwo zadłużające się w obcej walucie, no może w tym rozumieniu zbankrutować. Państwo zadłużające się we własnej nie. Natomiast w Polsce ten problem nie występuje o tyle, że nasze rezerwy walutowe są
zdaje się większe niż nasze zadłużenie w obcych walutach, więc w gruncie rzeczy ten problem też nie występuje. Gdybyśmy chcieli spłacić wszystkie długi, to moglibyśmy to robić. Z bardzo wielu przyczyn tego się oczywiście nie robi, to się nie opłaca, ale to nie jest żadne zagrożenie dla istnienia państwa. Państwo tak funkcjonujące nie może zastosowanie w polskich realiach? Czyli jednak 2. państwo może Myśli o zbankrutować obaleniu technicznie. Co się kapitalizmu. wtedy dzieje? Czy jest możliwe? Jak wygląda A bankructwo jeśli jest, państwa? Czy jest dobre? No jeżeli ma rzeczywiście zadłużenie w obcej walucie, no to po prostu nie ma tej waluty do spłacenia długu, tak? To znaczy jest sytuacja, w której, nie wiem, Grecja była członkiem strefy euro i faktycznie zadłużenie miała olbrzymie. Argentyna kiedyś bankrutowała, no bo miała też, była gospodarką zdolaryzowaną kiedyś, a potem też miała powiązaną swoją wysokość swojej waluty z dolarem. No jeżeli nie masz środków na to, żeby spłacić oczywiście zagraniczne zadłużenie, no to niestety oczywiście popadasz w problem. To znaczy musisz gdzieś pożyczyć te pieniądze, znaczy pożyczyć tę walutę, której nie wytwarzasz. No i jeżeli musisz to pożyczyć, no to pożyczasz zwykle od instytucji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który, czy Bank Światowy, czy inne tego typu instytucje, które pomagają, one mają pomagać, ale w gruncie rzeczy przychodzą i mówią, dobrze, pożyczymy wam te pieniądze, bo potrzebujecie spłacić tym wszystkim wierzycielom w walucie, której nie wytwarzacie, no ale w związku z tym musicie zrobić takie i takie reformy, które my uważamy za słuszne, czyli doprowadzić swoje finanse do ich zdaniem zdrowej sytuacji, czyli przede wszystkim właśnie ciąć wydatki socjalne, ograniczyć emerytury, zatrudnienie, sprywatyzować majątek publiczny i tak dalej, i tak dalej. To jest cały szereg takich neoliberalnych rozwiązań, taka mantra, która jest od lat 80. Co najmniej wtłaczana bardzo wielu krajom, szczególnie krajom, no nie będących krajami centrum, powiedzmy, tylko półperyferii lub ewidentnie peryferii. No i uzależniania kolonialnego tak naprawdę tych krajów. Tak naprawdę to jest odebranie im dużej części suwerenności i zdolności do zarządzania własnym państwem i tworzenia polityki wewnętrznej. No to ciekawe. A propos jeszcze tego zadłużenia, też bardzo często jest powtarzane gdzieś tam od lekcji podstaw przedsiębiorczości po właśnie jakieś takie mainstreamowe media, to słynne powiedzenie o tym, że nasze wnuki będą spłacały nasze długi, bo to bardzo dobrze działa na wyobraźnię. Ile jest prawdy w takim stwierdzeniu? Zero. Powiedziałbym, że zero, bo i tu są dwie sprawy. Znaczy, po pierwsze oczywiście tak, nasze wnuki może będą spłacać jakieś długi, ale nasze wnuki też będą czerpały zyski z tego zadłużenia, jeżeli traktujemy naród jako całość. Tak? To znaczy, jeżeli uważamy, że oto mamy społeczeństwo, które jest jednolite, no to pamiętajmy, że to też są ludzie, którzy posiadają właśnie na przykład obligacje państwowe i oni na tym będą zyskiwać, więc to w tym sensie nie ma do końca sensu, ale co istotniejsze tak naprawdę, no to jest to, że te wnuki będą korzystały z wydatków, które dzisiaj poczynimy. Co więcej, jeżeli my ich nie poczynimy, to znaczy jeżeli my dzisiaj na przykład, nie wiem, nie wyremontujemy linii kolejowej, nie wyremontujemy drogi, nie podniesiemy jakości usług zdrowotnych, nie spróbujemy zasypać nierówności w Polsce albo rozwiązać problemu biedy, no to te nasze wnuki będą na tym cierpieć. I to w znacznie większym stopniu. To znaczy każda złotówka przekazywana na cele społeczne nie tylko jest słuszna i sprawiedliwa w takim sensie, że po prostu powinniśmy to robić, ale też w przyszłości po prostu się zwraca. To znaczy jeżeli, i to zresztą jest dość dobrze policzone, jeżeli chodzi na przykład o ubóstwo dzieci, chyba jest najwięcej badań, które to pokazują. I to jest przebitka co najmniej kilkunastokrotna. Tak? Jedno z badań tam podawało, że za $1, to amerykańskie badanie przeznaczonego na ograniczenie ubóstwa dzieci, tak naprawdę gospodarka potem otrzymuje $17. To znaczy budżet państwa w tym rozumieniu, że ktoś nie jest biedny, więc może się rozwijać, więc może się na przykład kształcić, więc nie podejmuje, to nie tylko dotyczące dzieci, ale też jeżeli chodzi o na przykład młodych ludzi albo w ogóle pracujących wszystkich, ktoś nie podejmuje decyzji, żeby wziąć jakąkolwiek pracę po to, żeby przetrwać,
nieefektywną, nierozwijającą zupełnie, tylko na przykład ma odpowiednie świadczenia, ma odpowiednie usługi, więc może sobie przetrwać i poszukać na przykład pracy, która bardziej jest rozwojowa dłużej. Dzięki temu będzie też za 20 lat po prostu zdecydowanie w innym miejscu zawodowym i więcej przyniesie także podatków budżetowi. Więc no jasne, gdyby powiedzieć, że okej, cały ten deficyt czy cały ten dług jest wyłącznie na cele w stylu, nie wiem, Villa Plus czy jakieś machlojki, no to tak, to oczywiście to zadłużenie oczywiście nie ma żadnego społecznego celu i w tym sensie jest gdzieś tam szkodliwe, natomiast no, każdy sensowny społeczny cel, a większość jakby wydatków budżetowych to są oczywiście sensowne społeczne cele. No to jest tak naprawdę inwestycja w przyszłość, więc to jest inaczej, to znaczy jeżeli my nie będziemy się zadłużać, często jako państwo, a to jeszcze zaraz powiem, dlaczego w ogóle państwa muszą się zadłużać, no to będziemy mieli tego społeczne i gospodarcze skutki negatywne po prostu za te ileś tam lat właśnie, kiedy wnuki nasze będą żyć. No i pamiętajmy też to właśnie to, dlaczego państwa muszą, no bo pewne rzeczy też się zmieniły, to znaczy jakby jak weźmiemy gospodarkę jako całość, no to w gospodarce jako całości są tylko 3 podmioty zbiorowe, w sensie gospodarstwa domowe, ludzie po prostu, firmy i państwa. Nie ma nic więcej w sensie. I one wzajemnie sobie jakoś przekazują środki, tak? I wzajemnie są jakoś tam zadłużone u siebie i mają jakieś nadwyżkę albo jakieś zadłużenie. No i utarło się powiedzmy w takiej gospodarce powojennej, kapitalistycznej, ale takiej jakiejś w miarę inaczej trochę funkcjonującej, że zadłużone to są firmy, niewiele, ale są, dlatego że biorą kredyt po to, żeby realizować inwestycje. No więc ja jestem cały czas zadłużony, jak już tylko spłacam ten dług, to znaczy, że inwestycja się powiodła, to biorę następny po to, żeby dalej się rozwijać. No taka jest logika po prostu rozwijającego się gdzieś tam przedsiębiorstwa. Gospodarstwa domowe są na niewielkim plusie, dlatego że powiedzmy trochę sobie oszczędzają, żeby tam sobie kupić samochód albo coś, bo nie wszystko jeszcze biorą na kredyt. I wtedy państwa mogą być mniej więcej, można sobie wyobrazić, że są mniej więcej w równowadze, tak? W sensie niewielkim plusie, niewielkim minusie. No problem polega na tym, że od lat mniej więcej 80. firmy przestały być w kredycie. Dlatego, że przestały uznawać właśnie przez to, że efektywny popyt był zbyt niski, że to im się specjalnie opłaca, to znaczy nie chcą jakoś specjalnie zadłużać i to, ile pieniędzy mają, jak łącznie jakby sektor prywatny w rozumieniu sektor przedsiębiorstw, no to są olbrzymie oszczędności, tak? Nie mówię już o też wielkich korporacjach, które mają po prostu olbrzymie oszczędności. No więc jeżeli one są na plusie, gospodarstwa domowe są na plusie, no to ktoś musi być na minusie, tak? Więc państwa muszą być na minusie. Innymi słowy, jeżeli państwo się nie zadłuży, to ty będziesz musiał zadłużyć, drogi podatniku i drogi wyborco, a to jest znacznie groźniejsze. Bo jak ja się zadłużam, to ja mogę mieć duże problemy ze spłatą tego kredytu, bo mam znacznie mniejsze możliwości jego spłaty. A państwo jest na tyle dużym organizmem i na tyle ma różne środki, na tyle ma różne instrumenty, żeby sobie z tym radzić, że jest zdecydowanie bezpieczniejsze, szczególnie jeżeli ma własną walutę, ale co więcej też taniej pożycza. Państwo jest jednak instytucją, która jest wiarygodna i może taniej pożyczyć niż pożyczy Kowalski czy ktokolwiek inny. I w tym sensie w tej sytuacji absolutnie konieczne jest, żeby państwa się zadłużały i dlatego to robią w zasadzie wszystkie państwa na świecie. Bardzo niewiele jest takich, które mają nadwyżki budżetowe albo jakoś tam zrównoważony budżet. Niektóre państwa bałtyckie wprowadziły sobie do konstytucji i dzięki temu są niezwykle zależne od cykli koniunkturalnych. Jak się trafia jakiś kryzys, to nagle mają 20 parę procent bezrobocia, bo nie są w stanie sobie z tym poradzić, bo muszą mieć zbilansowany budżet. Więc jakby wahania mają bardzo duże, no co jakby jest problematyczne z perspektywy spójności społecznej i spokoju społecznego. Pada na czacie pytanie, czy to ty prowadzisz profil Fiat Money na Twitterze, do którego się jeszcze będziemy odnosić pewnie później. Dementuję. Pamiętam tak na Twitterze ktoś stwierdził, że Fiat Money, Rafał Woś, Maciej Szlinder i ktoś jeszcze, to jest tak naprawdę jedna osoba. Ponieważ widziałem Rafała Wosia raz i byliśmy w tym samym pomieszczeniu jako 2 osoby, co więcej mam z tego zdjęcia, to nie, to przynajmniej tu mam dowody na to, że to są 2 osoby. Co do Fiat Money, z tego co wiem, to nie jest też to Rafał Woś i na pewno wiem, że to nie jestem ja. Osobiście nie spotkałem, ale też jestem fanem.
Pytanie od Piotra Bizonia z czatu, w zasadzie 2 pytania. Piotr pyta o inflację. Jak utrzymać dużą podaż kredytową i uniknąć inflacji? I drugie pytanie, bardzo otwarte. No dobra, a co z tą inflacją tu i teraz? No więc tak, znaczy, no znowu, teraz inflacja akurat odrobinę spadła, nawet dość istotnie. To faktycznie jest w pewnej mierze efekt tego, że inflacja zawsze jest mierzona ten sam moment roku poprzedniego. No a w zeszłym roku mieliśmy dość wysoką, więc po prostu od tego czasu nie zdążyło jakoś bardzo ceny nie zdążyły rosnąć. Ona trochę jeszcze wzrośnie, natomiast faktycznie nie będzie pewnie już tak wysoka, jak była w ostatnich latach, ale też nie ma się co spodziewać, moim zdaniem, że będzie w okolicy celu inflacyjnego, czyli tych tam 2,5%. Z różnych przyczyn. Tak naprawdę inflacja jest czymś, czym będziemy się borykać długo, bo ona ma czynniki zewnętrzne i to czynniki takie dość stałe. Po pierwsze to są kwestie oczywiście cen energii, na które Polska ma dość ograniczony wpływ. Po drugie, cały czas jeszcze mamy do czynienia z efektami związanymi z zerwanymi łańcuchami dostaw w trakcie pandemii, więc to też jest czynnik, na który Polska nie miała specjalnie wpływu. To, gdzie mamy wpływ, no to są pewnie 2 elementy, ale zupełnie nie tam, gdzie rząd był atakowany, to znaczy nie w polityce pieniężnej, czy w tak zwanym rozdawnictwie, które jest po prostu krytyką jakiejkolwiek sensownej polityki społecznej, tylko raz w monopolach. Zawsze w sytuacjach monopolistycznych jest tak, że no jeżeli ktoś ma władzę monopolistyczną albo oligopolistyczną, to znaczy mamy tam 3 korporacje, które decydują o cenach, no to one są w stanie się łatwo dogadać i w związku z tym ceny są wyższe niż być powinny. No i te monopole mamy w bardzo wielu częściach rzeczywistości. Tak? Energetycznie to widać, tak? Znaczy po prostu pewne państwa mają monopole na pewne surowce, ale też na poziomie naszym krajowym. No mamy do czynienia z jednak niekonkurencyjną sytuacją, na przykład jeżeli chodzi o handel detaliczny, to znaczy o wielkie sieci handlowe, które no jednak w dużej mierze o tym decydują i to jaką przebitkę mają w porównaniu na przykład z cenami, które otrzymuje, znaczy pieniędzmi, które otrzymuje rolnik, no to pokazuje w jakim stopniu ta część rynku jest zmonopolizowana. No i mamy też niestety zmonopolizowaną sytuację poprzez na przykład w kwestii mieszkań, tak? I to jest też coś, co nas, jeżeli chodzi o inflację, najbardziej pewnie dotyka. Znaczy te horrendalne ceny i wynajmu, i kupna mieszkań, no dlatego, że państwo abdykowało z polityki mieszkaniowej, która miałaby sens, czyli tej odpowiedzialności za to, żeby ludzie faktycznie mieli mieszkania, a nie dosypywania pieniędzy bankom i deweloperom po to, żeby sobie sami to rozwiązali. No i to jest też jeden z tych elementów. Więc niestety póki nie rozwiążemy kwestii mieszkaniowej, kwestii monopoli związanych chociażby z sieciami handlowymi, to te wewnętrzne monopole będziemy mieć. No i jest to zjawisko, pytanie na ile teraz się będzie zmieniać, natomiast tych nadmiernych marż, to znaczy zawsze jest, nie zawsze, ale jeżeli mamy do czynienia także ze słabą pozycją pracowników w Polsce, i dość dobrą pozycją tak naprawdę firm, no to one w momentach inflacji mogą także wykorzystać to i nadłożyć sobie jeszcze bardziej te ceny po to, żeby zwiększyć swoje marże. No i marże istotna część wysokiej inflacji w ostatnich latach to jest efekt tego, że marże firm po prostu wzrosły. Oczywiście nie każdej, to nie o to chodzi, że każdy tutaj w kiosku czy w restauracji sobie tak robi, ale jak weźmiemy całość, no to faktycznie te marże wzrosły, czyli na tej trudnej sytuacji gospodarczej znaczna część albo część też dużych przedsiębiorców czy firm, czy korporacji zdecydowała sobie dodatkowo się upaść. To jest chyba odpowiedź też na kolejne pytanie o inflację, które zadał Salem Nights. Widziałem opinię, że obecna inflacja ma więcej wspólnego ze sztucznym zawyżaniem cen za produkty i usługi, które zaczęło się samo napędzać. Czy gość mógłby się odnieść i jakoś wyjaśnić, jak to jest? No to chyba to właśnie to, no nie?
Tak. Znaczy, pytanie, co znaczy sztucznym, no bo to jest, tu my trochę przejmujemy język z takiego właśnie neoklasycznego sposobu widzenia rzeczywistości, że jak jest coś naturalnego, jest sobie taki rynek, który jest naturalny i nagle tutaj ktoś, jakiś taki chciwy przedsiębiorca robi coś nie do końca zgodnego, więc to jest tak sztucznie poza jakąś taką równowagą rynkową. No, nie istnieje coś takiego jak naturalny poziom cen, naturalny poziom marży, to wszystko jest efekt pewnych sił społecznych. I to, że oni mogą tak zrobić, to znaczy, że są na tyle w dobrej pozycji, że mogą to narzucić, a jednocześnie z uwagi na wzrost cen nie dostaną żądań pracowników, którzy od razu mówią, no nie, hola, my tu jednak, proszę bardzo, to jest przedstawiciel związku zawodowego, proszę nam w związku z tym znacznie więcej podnieść płace. Tak, jakby teoretyzuję oczywiście eksperyment myślowy. W każdej firmie w Polsce był związek zawodowy, który reagowałby na wzrost cen żądaniami płacowymi, no to nie opłacałoby się podnosić marsz, no bo to byłoby bez sensu. No ale oczywiście w Polsce nie mamy związków zawodowych, które byłyby w każdej firmie, co więcej w bardzo niewielu jest firmach. No właśnie, aż mi się zrobiło cieplutko na serduszku, jak zacząłeś tak fantazjować. Tak. Niestety to jest rzadkość. Znaczy poziom związkowienia w Polsce jest niski. Poziom siły zorganizowanego świata pracy jest po prostu także niski. Co też to można łatwo zobaczyć na poziomie takiego prostego wskaźnika tak naprawdę, czyli udziału płac w PKB. My mamy udział płac w PKB w Polsce jeden z najniższych w Europie i on też bardzo gwałtownie spadał od lat 90., szczególnie na początku tak naprawdę. My byliśmy na początku lat 90., kiedy w ogóle zaczęto to mierzyć, no bo w gospodarce PRL-u nie miało sensu mierzenie takiego wskaźnika, natomiast mieliśmy taką wysokość, która była powiedzmy nawet powyżej średniej europejskiej, całkiem przyzwoitą i potem udało nam się przebić wszystkie krzywe w dół, to znaczy pobić absolutnie niemal chyba wszystkich. Zdaje się, że Bułgaria albo jeszcze jeden kraj mają niższy ten udział płac. Co to znaczy? Bo to brzmi, udział płac w PKB. No to jest po prostu relacja, znaczy jak PKB podzielimy na zyski i płace, no to chodzi o to, że z tego wspólnie wytwarzanego, powiedzmy, że wspólnie wytwarzanego ciasteczka po prostu większa część trafia do zysków, czyli do firm, tych, którzy posiadają środki produkcji, a mniejsza do pracowników, czyli tych, którzy w dużej mierze oczywiście wytwarzają PKB w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Tak? Więc w tym sensie można wrócić do starego pojęcia wyzysku. Wyzysk w Polsce jest wyższy niż w większości innych krajów europejskich. Czy spółdzielczość twoim zdaniem byłaby jakimś lekarstwem na to? No, w sensie ścisłym byłaby oczywiście zniesieniem wyzysku, to znaczy o ile jeżeli spółdzielczość działa w takim pełnym sensie, to znaczy każdy, kto pracuje w danym przedsięwzięciu ekonomicznym jest także właścicielem tegoż przedsięwzięcia, to znaczy mamy do czynienia nie tylko z tym, że powiedzmy mamy 3 spółdzielców, a reszta to są jednak zatrudnieni pracownicy, tylko każdy, kto jest pracownikiem jest jednocześnie spółdzielcą, no to nie mamy do czynienia z wyzyskiem, bo pracownik jest jednocześnie otrzymuje zysk, tak? I ma wpływ na to, ma pełen wpływ, to znaczy demokratyczny wpływ na to, co z tym zyskiem się dzieje. I może zdecydować się, że na przykład spółdzielnia decyduje, że zyski zostaną albo zainwestowane, albo buduje się, nie wiem, przedszkole przyzakładowe, albo rozwiązuje się jakiś problem społeczności lokalnej, albo zwiększa się płace. Znaczy jakby wypłaca się dywidendy, ale tak naprawdę wówczas to nie są dywidendy, znaczy one mają też funkcję po prostu zwiększenia płac w tej spółdzielni. Więc oczywiście gdybyśmy mieli całą gospodarkę spółdzielczą, wszystkie firmy byłyby spółdzielniami, no to nadal mielibyśmy gospodarkę rynkową, bo one nadal by ze sobą rywalizowały, więc to nie byłby, znaczy to mógłby być socjalizm rynkowy, powiedzmy, no bo nie byłoby wyzysku, tak? Nie byłoby sytuacji, w której ktoś korzysta z pracy kogoś innego, no bo każdy byłby właścicielem także firmy, w której pracuje. Więc problem wyzysku rzeczywiście by zniknął, natomiast nadal mielibyśmy do czynienia z jakimś rynkiem, jakąś konkurencją, to na pewno. No właśnie, jedno też z pytań a propos takiej hipotetycznej sytuacji, no bo też wydaje mi się, że raczej nie możemy chyba zakładać, że spółdzielczość zastąpi ten obecny kapitalizm. I no właśnie jedno z pytań dotyczy trochę tego, co myślisz o obaleniu kapitalizmu i czy jest możliwe, a jeśli jest możliwe, to czy jest w ogóle dobre?
Myślę, że jest i możliwe, i myślę, że jest dobre, tak, zdecydowanie tak. Pytanie jak? I rzeczywiście, oczywiście, no, w pewnym sensie kapitalizm jest w takim punkcie, w którym chyba zdaje się, że już nieodwracalnie, jeżeli będzie tak funkcjonował, jak funkcjonuje, doprowadzi do katastrofy klimatycznej. No i w ostatecznej wersji, no, jaki system gospodarczy będzie funkcjonował na postapokaliptycznej ziemi, jest mniej już jakby mnie zajmuje, ponieważ prawdopodobnie nie przeżyje tego, ty też nie i wielu ludzi, których znamy, też nie. Natomiast jakbyśmy mieli tego, więc w tym sensie kapitalizm i tak się pewnie skończy. To jest pozytywne, a natomiast oczywiście niespecjalnie dla nas wszystkich. Natomiast no, oczywiście warto, żeby on się skończył wcześniej i żeby nie doprowadził do tej katastrofy klimatycznej. I to moim zdaniem zależy od tego, czy będziemy w stanie ten system, i teraz pytanie, obalić czy przekształcić. I tu są dwie strategie oczywiście, no jak zawsze strategia rewolucyjna i strategia reformistyczna oraz wszystko, co jest pomiędzy. Te skrajne pewnie poniosły już porażkę, to znaczy no, nie wydarzy się jakaś masowa rewolucja, która nagle zbrojnie po prostu obali kapitalizm, ale też drobne reformy poprawiające trochę poziom życia nie doprowadzą nas do punktu, w którym rozwiązujemy realnie te problemy. Więc już wiemy, że żadna z tych strategii tak naprawdę nie zadziała i stąd no ja jestem zwolennikiem takich, i zresztą wiele osób, takich zmian, takich reform, które mają jednak fundamentalne znaczenie, to znaczy fundamentalnie zmieniają coś w systemie. Że są jakby reformą, to znaczy da się wyobrazić, że można je na przykład przegłosować w systemie parlamentarnym, jest to bardzo trudne, ale jest to możliwe i one zmieniają po prostu układ sił. I ja akurat oczywiście jestem zwolennikiem dochodu podstawowego jako takiego rozwiązania, ale tu można wyobrazić sobie różne inne i nie chodzi o to, że to jakby to jest jedyne słuszne rozwiązanie, czy też jedyny sposób na obalenie kapitalizmu. W każdym razie to muszą być rozwiązania, które istotnie wspierają pozycję pracowników, to znaczy tak, żeby oni byli rozgrywającym graczem. I co więcej, my byliśmy trochę w tym punkcie, to znaczy tuż przed początkiem neoliberalizmu, w latach 80. W niektórych państwach byliśmy w takiej sytuacji, że no powiedzmy na przykład w Szwecji, tak, powojennej, która była w sytuacji trochę na progu już zmiany systemu. Bo jest tak, że jak już nie ma rzeczywiście, jest państwo opiekuńcze na tyle dobrze działające, państwo socjalne, że ono zapewnia cały szereg usług publicznych, jednocześnie likwiduje problem bezrobocia, to doprowadza do takiego snu liberała, to znaczy takiego, który on zakłada, że jest zawsze, a prawie nie jest nigdy, ale to jest ten moment, w którym faktycznie gospodarka znajduje się w równowadze. To są te bardzo rzadkie momenty. I wówczas faktycznie nie ma do końca sensu na przykład podnoszenie płac. Bo podnoszenie płac faktycznie w tym momencie przenosi się na ceny. Dzisiaj liberałowie uważają, że zawsze tak jest. To znaczy, jeżeli podniesiemy płace, to po prostu wzrosną ceny, więc nic nie zyskamy, to nie ma sensu. No tak, prawa fizyki. Tak. No to tak się dzieje tylko jak gospodarka jest w tak zwanym punkcie równowagi. On nie następuje prawie nigdy. Natomiast rzeczywiście był taki moment historyczny, w którym byliśmy tego bardzo blisko. No i wtedy związki zawodowe mogą usiąść i powiedzieć, zresztą tak zrobiły w Szwecji między innymi, że mogą usiąść i się zastanowić, no dobrze, to nie ma sensu, żebyśmy teraz walczyli o te wyższe płace, bo faktycznie na tym nie zyskamy. No to o co możemy walczyć? O wpływ na decyzje firmy. O wpływ na to, jakie decyzje inwestycyjne czy jakiekolwiek inne będzie podejmować. Czyli kontrola nad środkami produkcji w jakimś stopniu. No i to już nie jest kapitalizm. To znaczy w momencie, w którym my już chcemy właśnie, żeby pracownicy mieli kontrolę nad środkami produkcji, istotną i znaczącą, a nie tylko jako kwiatek do kożucha, który może tam zagłosować jako 50. głos, który nic nie zmienia w radach jakichś na przykład przedsiębiorstw, no to faktycznie to jest sytuacja, która się zmienia. I to był moment, w którym zresztą też kapitaliści stwierdzili, okej, my tu złamaliście, znaczy nie było żadnej umowy, ale powiedzmy ten taki element równowagi, że my tu zapewniamy wam, że wasze płace realne rosną, wam się żyje coraz lepiej, państwo w miarę ogarnia wasze potrzeby, no ale wara mi od środków produkcji. To my decydujemy o tym, jak te firmy prowadzimy i jak kapitał jest inwestowany, tak? Tutaj tym się nie zajmujecie, tutaj ręce precz.
I nagle okazuje się, że no, już nie przekonacie nas tym poprawą jakości życia i podwyżkami płac, bo to już nie ma sensu. No więc domagamy się właśnie tej kontroli środków produkcji, natomiast stwierdzają, no nie, no to tak już bez sensu, to nasza rola w tym wypadku się kończy. No i mogli powiedzieć, dziękujemy, do widzenia, stać się liderami ruchów pracowniczych i nowej zmiany, no ale wiadomo było, że tego nie zrobią. No i wówczas do pewnego stopnia sztucznie wywołano inflację i stagflację w latach 70., no i nastał nam neoliberalizm jako taki moment właśnie zwrotu. Wtedy byliśmy trochę na progu, to znaczy byliśmy na progu, w którym można było iść w kierunku jakiejś formy socjalizmu, to już nawet nie o to chodzi, żeby ją jakoś specjalnie definiować, ale czegoś, co kapitalizmem już tak naprawdę nie jest, i radykalnym zwrotem wstecz, czyli właśnie czyli reformą neoliberalną. Stało się to drugie. Trzeba dobrze zrozumieć dlaczego i jak doprowadzić do tego punktu jeszcze raz oraz nie pójść tą samą drogą jeszcze raz. Więc po pierwsze trzeba doprowadzić do punktu, w którym siła świata pracy jest na tyle duża, że możemy się liczyć, to po pierwsze, a po drugie po to, żeby w decydującym momencie być na tyle silnymi, żeby nie dać im zrobić zwrotu wstecz. Mnie jak ludzie pytają, kiedy ten wasz cały socjalizm zadziałał, bo przecież to nie działa i mieliśmy tyle dowodów na to, że nie działa i Związek Radziecki, i PRL, to ja zawsze odpowiadam, że działał, kiedy Zachód odbudowywał się po II wojnie światowej. Tak. No, znaczy w ogóle, no, oczywiście państwo opiekuńcze to jest próba połączenia jednego z drugim, a więc jakby tu jest wpływ oczywiście myśli, czy też w ogóle jakby troski o człowieka z jakiegoś takiego sposobu myślenia socjalistycznego całkiem sporo. Natomiast atakowanie PRL-u i Związku Radzieckiego jako kraju na punkcie, na wejściu znacznie biedniejszego, że nie pokonał tych bogatszych w konkurencji, no to chyba nie mógł. Mówiąc zupełnie szczerze, był po prostu już na straconej pozycji na początku. Próbował trochę i nawet był niezwykle efektywny w latach powiedzmy 50. Nawet państwa zachodnie były przerażone tym, że to jednak może być efektywny system gospodarczy. Problem polegał na tym, że to niestety częściowo było też dość drastycznymi rozwiązaniami w zakresie przymusu pracy ludzi niekoniecznie chcących tak pracować w różnych instytucjach, więc to też nie mogło za długo funkcjonować w ten sposób. Co do tego zarzutu, że oto tu, gdzie ten socjalizm, spójrzcie na to, to bardzo mnie bawi zwykle przywoływanie jakichś takich krajów jak Wenezuela, który jest krajem, który ma bardzo niewielki udział sektora publicznego w gospodarce, gdzieś taki bliższy Polsce. Więc to jest znacznie poniżej 51%, gdzie można by powiedzieć, socjalizm, bo już ponad połowę sektora publicznego ma państwo, tak? No to nie, to takich gospodarek, które mają powyżej 50, to jest na świecie chyba tylko Kuba, a pozostałe mają wyraźnie poniżej, koło 20, kilkunastu, 10 i Wenezuela też jest jednym z nich, ma zdaje się 26 albo 5. Jest pytanie tutaj z czata autorstwa użytkownika Polartariat Penguin o gwarantowany dochód podstawowy. Czy jest sens wprowadzania dochodu podstawowego w sytuacji, kiedy rynek jest słabo regulowany przez państwo i nastąpi na przykład znaczna podwyżka czynszów? Podoba mi się idea, ale obawiam się tego scenariusza. Czyli że to trochę jak z tym dosypywaniem w programach mieszkalnych, no nie? Tak, znaczy to akurat bardzo słusznie, no bo ja, mimo że mogę być uważany za fanatyka dochodu podstawowego, to też uważam, że są pewne rzeczy, które trzeba rozwiązać, żeby nieoczekiwane lub oczekiwane, ale negatywne skutki nie wystąpiły. I są dwa takie główne negatywne skutki, których należy się obawiać, z czego jeden w Polsce jest istotny. Pierwszy, który nie jest istotny, to jest podwyżka na przykład czesnego i opłat za studia. W Polsce jednak duża część szkolnictwa wyższego jest niepłatna, więc tutaj ten efekt byłby mniejszy, no ale powiedzmy w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii to jest absolutnie kluczowa rzecz, tak? Znaczy gdyby tam wprowadzono dochód podstawowy, to trzeba byłoby jednocześnie albo dokonać kontroli, w sensie jakby przejąć kontrolę nad możliwością podwyżki jakichkolwiek opłat za studia, a tak naprawdę to jest zlikwidować albo przynajmniej radykalnie zmniejszyć, bo one już dzisiaj są ogromnym problemem. Ale drugim właśnie obszarem to jest mieszkalnictwo.
Znaczy, jeżeli państwo abdykowało z bycia opiekunem sfery mieszkaniowej, no to jasne jest, że oczywiście ten zmonopolizowany obszar zostanie dotknięty efektem podwyżek cen najmów. I to jest dość przewidywalne. Znaczy, duża liczba osób nagle będzie miała dodatkowe środki, tak? Mamy do czynienia z większym popytem. No i tak jak powiedzmy w przypadku produktów czy usług, których da się więcej wyprodukować i zareagować na wzrost popytu po prostu tym, że my więcej rowerów będziemy prowadzić albo będzie jedna dodatkowa fryzjerka na dodatkowym krześle w salonie fryzjerskim, tak? Czyli raczej nie spodziewamy się wzrostu cen, tylko dostosowania o charakterze jakby podażowym, no to w wypadku mieszkań tak po prostu nie będzie. To znaczy, jeżeli państwo nie bierze za to odpowiedzialności i mamy tych kilku deweloperów dużych, którzy za to odpowiadają, no to oni sobie po prostu nie wybudują dodatkowo nie wiadomo ile tych mieszkań. A ci, którzy posiadają mieszkania i je wynajmują, stwierdzą, no w takim razie oczywiście skorzystam z tego, bo czemu nie? Czemu tego nie wykorzystać? Więc zgoda, to znaczy przed wprowadzeniem dochodu podstawowego lub równolegle do wprowadzenia dochodu podstawowego, znaczy tak naprawdę przed, bo to jest dłuższy proces, trzeba by było istotnie rozwiązać problem mieszkaniowy w Polsce, czyli tak naprawdę po prostu wybudować dużą liczbę mieszkań komunalnych na wynajem, co po prostu naturalnie spowoduje spadek cen i najmu, i cen kupna mieszkań w Polsce. Więc tak, ten problem trzeba rozwiązać ewidentnie wcześniej niż dochód podstawowy. Wcześniej, kiedy mówiliśmy o emitowaniu pieniądza przez banki za pośrednictwem długu, właśnie Kapi odniósł się na czacie do konta Fiat Money na Twitterze, które mówi, że to państwo tworzy pieniądze i ratunku gubię się, mówi Kapi. Czyli kto w końcu tworzy pieniądze, banki czy państwo? Jedni i drudzy. Znaczy banki przez kredyt, a państwo, państwo jest suwerennym emitentem pieniądza, czy to państwo, które ma własną walutę. Tak czy nie? Stany Zjednoczone, Polska, Wielka Brytania to są państwa, które są suwerennym emitentem waluty, czyli mają własną walutę, mają własny bank centralny, nie zależą od tego jakiejś instytucji zewnętrznej. Tak? I to oczywiście są państwa, które tak mogą sobie wyemitować tyle własnej waluty, ile zechcą. Oczywiście można uważać, że tylko że NBP to jest niezależna instytucja, która podejmuje jakieś tam decyzje i w konstytucji jest rozdział i tak dalej, ale to sam ten zapis w naszym prawie i ten sposób myślenia o banku centralnym, no jest właśnie trochę spuścizną neoliberalizmu i tej wizji, że oto rynek tak naprawdę wszystko wyreguluje i kwestie rynkowe powinny dyktować tak naprawdę nam politykę gospodarczą czy społeczną, a nie odwrotnie, a nie to państwo po prostu powinny krytykować, władza powinna kształtować warunki gospodarcze w ramach własnego kraju. No więc oczywiście tak jest. Znaczy, gdyby nagle została podjęta decyzja polityczna i olano konstytucję, co już jakoś ostatnio nie jest jakimś wielkim problemem w Polsce, zdarza się czasem, no to można wyemitować dowolną liczbę złotówek i nie wiem, spłacić na przykład wszystkie długi, nie wiem, zapłacić za dochód podstawowy. Oczywiście to ma swoje konsekwencje, to znaczy konsekwencją nie jest to, że nagle tego się nie da zrobić, że wydatków nie da się sfinansować. Konsekwencją jest to, że oczywiście jeżeli nagle wyemitujemy za dużo tego pieniądza, no to tutaj oczywiście to będzie miało wpływ na ceny, no bo nie zdąży, czy w takiej skali nie będzie w stanie zareagować produkcja, czy też podaż usług, tak? No po prostu nie będzie to możliwe. No więc na inflację trzeba oczywiście patrzeć z tej także perspektywy, bo to jest efekt zbyt dużego wykreowanego pieniądza przez państwo, więc znaczy może być, znaczy inflacja ma bardzo wiele przyczyn, ale może mieć też te przyczyny. W tym wypadku akurat dzisiaj tak nie jest, natomiast w wyobrażonym świecie, w którym państwo nagle emituje na potęgę, no to tak oczywiście by do pewnego stopnia było. Kurokrat pyta, czy są jakieś polskojęzyczne wprowadzenia do MMT? I Avatar DM pyta, czy MMT ma zastosowanie w polskich realiach? Czy są polskojęzyczne? Tak. Jest na pewno książka doktora Iwo Augustyńskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, który też jest moim znajomym, więc to na pewno polecam. On jest takim
dość aktywnym propagatorem MMT w Polsce. Na pewno są teksty porozrzucane w różnych miejscach, więc to też można poszukać. Wydawnictwo Heterodox też wydaje książki dotyczące MMT. Paulina Czernewa taką książkę też tam trochę poczyniła. Nie wiem, czy są tłumaczenia inne, ale na pewno się pojawiają, więc na pewno trzeba spojrzeć na Heterodox i to, co wydają, bo tam często jest coś o MMT ciekawego. Ja zwykle czytam to, co oni wydają po prostu wcześniej po angielsku, więc nie zawsze jestem na bieżąco z ich ofertą tłumaczeń, ale na pewno to jest, więc tam bym spoglądał. Na pewno też w jakichś zbiorówkach są także, zdaje się, wydawanych nie tylko przez Heterodox. Można coś na pewno w Le Mondzie znaleźć, ale to mogę poszukać i nie wiem, wrzucić na przykład takie kilka takich tekstów po polsku. Jakbyś po prostu mi podesłał na privie, to ja też się gdzieś tam w social mediach w kolejnych dniach po prostu podzielę tym, no nie? Dobra. Są pytania o euro. Michał Kozłowski pyta, jak wielką katastrofą byłoby wprowadzenie euro w Polsce, a Patryk pyta, skoro posiadanie własnej waluty jest zabezpieczeniem przed bankructwem, to jakie są argumenty za wprowadzeniem euro w Polsce poza zjednoczeniem się z resztą Europy? Bo też mam wrażenie faktycznie, że więcej argumentów jest na zasadzie jakiejś takiej europejskiej uśmiechniętej symboliki niż faktycznie ekonomicznych, no nie? Tak. Trochę europejska uśmiechnięta symbolika, trochę, i to zawsze się podczepia pod to, żeby to brzmiało bardziej tak twardo i merytorycznie, no że rynki zareagują jakoś. I te rynki, to wiemy, że są bardziej emocjonalne niż jacykolwiek ludzie w kryzysach psychicznych nawet. Bo to rzeczywiście jest dość duży problem, że one są takie bardzo wrażliwe na to, co robimy i one źle zareagują, to zaraz tutaj będzie bankructwo. Więc to jest jedna linia argumentacji za euro, tak? To, że będziemy częścią większego organizmu, w związku z tym będziemy bardziej postrzegani jako bardziej stabilną gospodarkę, co nam się opłaci. Na przykład taniej będziemy zaciągać kredyt. No tak, pewnie będziemy taniej zaciągać kredyt, ale już nie w swojej walucie. Więc póki wszystko jest dobrze, to może być trochę taniej, ale jak zacznie się źle, to mamy związane ręce w sytuacji radzenia sobie z tym. Więc no jest to po prostu bardzo ryzykowne. To jest bardzo ryzykowne rozwiązanie. I oczywiście ja nie mówię, że euro nigdy w ogóle. Tylko wtedy, jak będziemy mieli coś w rodzaju przynajmniej częściowego państwa Europa, to znaczy jak no na właśnie, przykład bo tutaj tylko dopytam, bo tu Michał Kowalówka, znany ci zapewne, zadaje pytanie pomocnicze. Jakie reformy strefy euro są konieczne, aby Lewica z czystym sumieniem mogła opowiedzieć się za wejściem do głównie strefy dwa euro? obszary. Po pierwsze wspólna polityka społeczna i wspólna polityka gospodarcza, czy też inwestycyjna. Znaczy jak będziemy mieli europejskie zasiłki dla bezrobotnych, europejskie zasiłki z pomocy społecznej albo europejski dochód podstawowy, plus będziemy mieli europejską strategię inwestycyjną, czyli na przykład, że chcemy zbudować jakąś fabrykę leków po to, żeby się uniezależnić od międzynarodowych koncernów i zbudujmy ją nie gdziekolwiek, tylko zbudujmy tam, gdzie na przykład mamy wyższe bezrobocie albo większe problemy gospodarcze. I akurat wypada, że to jest w Bułgarii. Albo, że no to może jednak zróbmy to na Podkarpaciu. Tak, no to jeżeli będzie tego typu centralne jakoś tam zarządzanie całym organizmem europejskim i właśnie, no jeżeli u nas będzie wyższe bezrobocie, no to wtedy otrzymujemy te europejskie, więcej tych środków płynie do Polski, no bo mamy europejskie zasiłki dla bezrobotnych, więc po prostu jest więcej bezrobotnych w Polsce, więc więcej środków tam płynie. No to wtedy mamy te wszystkie mechanizmy, które pozwalają nam myśleć o tym, że to jest obszar, w którym może być jedna waluta. Więc jeżeli byśmy to zrobili, te dwie rzeczy, czyli już nie tylko wspólnienie długu, ale też wspólnienie polityki społecznej i gospodarczej, no to jest miejsce, że można wtedy pomyśleć sobie, że jedna waluta nam się tutaj sprawdzi. Pytanie, czy to jest do zrobienia w sytuacji, w której mamy w Polsce partię i to nie jedną, która na tego typu politykę odpowiadałaby krzykiem o tym, że to jest utrata polskiej suwerenności, no nie?
O, coś tutaj. Tak, nie wiem co, chyba przerwało. Tak, ale już działa. Pytanie, czy rzeczy, o których mówisz, są do wprowadzenia w momencie, kiedy chociażby w Polsce mamy partie, które na tego typu pomysły krzyczałyby, że to jest utrata polskiej suwerenności. I generalnie w Europie też jest sporo krajów, w których podobne partie mają coraz więcej do powiedzenia, no nie? Tak, no niestety wizja dalszej integracji europejskiej się oddala. No Unia Europejska jest oczywiście paradoksalnym tworem, bo ona z jednej strony oczywiście była na czele pewnych neoliberalnych zmian i no nie jest też pomyślana jako coś bardzo, bardzo lewicowego i socjalistycznego, ale z drugiej strony no, trzeba uznać fakt, że wielkie korporacje są niestety w tym momencie tak silne, że pojedyncze państwa wielkości Polski po prostu będą miały coraz mniej do gadania i już mają tak naprawdę niewiele. No, fakt, że PiS tak bardzo suwerenny i tak bardzo niezależny nie zdecydował się na podatek cyfrowy, bo bał się amerykańskich korporacji, no to pokazuje, że tutaj ta suwerenność jest dość ograniczona. Natomiast no, niestety oczywiście dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której no, skrajna prawica w Europie jest silniejsza niż była jakiś czas temu. Więc szanse na to, że Unia Europejska będzie się rozwijać w kierunku bardziej socjalnej, zdemokratyzowanej jednak federacji, no na razie są niewielkie. Przez jakiś czas liczyłem na to, że być może to się stanie stopniowo, to znaczy, że pewne kraje to zrobią nie oglądając się na inne. Na przykład po Brexicie już nie było problemu Wielkiej Brytanii, która zwykle stawała okoniem. No ale skoro tego typu tendencje są silne we Francji, no to raczej to się może nie wydarzyć w najbliższym czasie, więc tutaj też byłbym no nieprzesadnym optymistą. Jest jeszcze tutaj pytanie odnośnie tego wątku euro od Mateusza Nogi. Czy to nie jest tak, że jednak waluta euro jest bardziej bezpieczna dla nas niż własna? Glapiński spowodował, że jeszcze bardziej jestem zwolennikiem wspólnej waluty. No, nie jest bezpieczna, w tym sensie jest, no tak jak mówię, znaczy byśmy otrzymywali kredyt po prostu trochę taniej, więc w dobrych czasach może być korzystna, w złych czasach jest ryzykowna. A co ty sądzisz o tych wszystkich głosach, które krzyczą o tym, że trzeba postawić Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, bo jest zbrodniarzem na polskiej gospodarce? Jakkolwiek nie uważam, żeby był to bardzo sprawny szef Banku Centralnego, który raczej był dobrym stand-uperem niż komunikował to, co chciał zrobić, więc trochę problemów wynikało także z tego, co komunikował, jak komunikował i jak to się miało do tego, co robił, co robiła chociażby Rada Polityki Pieniężnej. To nie stawiałbym go przed Trybunałem Stanu. To nie jest raczej dobry pomysł. To nie on jest odpowiedzialny za problemy, które się mu przypisuje. A jeżeli są jakieś problemy, znaczy jakieś decyzje, które zostały podjęte i które były problematyczne, no to na przykład istotna podwyżka stóp procentowych, to raczej nie jest coś, za co chcą go atakować, wręcz przeciwnie, więc ja bym był przeciwny takiej podwyżce stóp procentowych, no ale to też nie jest powód, dla którego chciałbym go stawiać przed Trybunałem jakimkolwiek. Że myślę takie złudzenie, tylko że jest jakiś sobie niepolityczny, apartyjny szef Banku Centralnego, który zgodnie z posiadaną wglądem w naturę rzeczywistości podejmuje słuszne i racjonalne rynkowe decyzje, no to oczywiście jest mit, tak? W sensie jakby każdy tego typu człowiek w takim miejscu jest podmiotem politycznym, podejmuje decyzje, które mają wpływ na to, jak funkcjonuje wspólnota, więc podejmuje stricte decyzje polityczne. Dlatego wiesz, niektórzy by pewnie powiedzieli teraz, że bank centralny należy w takim razie sprywatyzować, bo jak coś jest zarządzane przez prywatnego właściciela, to jest zarządzane roztropnie, godnie i słusznie. Być może tak by niektórzy powiedzieli, ale no nie wiem jak wyrazić, jak daleko mi do tego poglądu. Słuchaj, już tak zmierzając powoli do końca, bo rozmawiamy sobie ponad godzinę, aczkolwiek bardzo szybko płynie czas, bardzo przyjemnie się rozmawia. Takie pytanie pod koniec, taki wątek, bo ty też jesteś dosyć aktywny politycznie, być może nawet bardziej. Wiem, że bardziej niż akademicko, wiem to, bo sam mi to wczoraj powiedziałeś. I
Zastanawiam się trochę nad tym, czy jako lewicowy ekonomista zmagasz się, znaczy na pewno się zmagasz z czymś takim, o czym ja myślę trochę w kontekście całej lewicy często, czyli tego, że w jakiejś takiej debacie publicznej szeroko pojęta prawica gra trochę na kodach, bo prawicowcom jest dużo łatwiej swoje idee sprzedawać jako chwytliwe hasła i na tych chwytliwych hasłach się zatrzymywać tak naprawdę, no nie? Typu, no właśnie chociażby to, że jak coś jest zarządzane prywatnie, to zawsze jest lepsze, koniec, kropka i to później jest powtarzane w formie jakiegoś przysłowia najczęściej, no nie? Na lewicy mam wrażenie, tak się nie da. Na lewicy gdzieś tam lubimy dzielić włos na czworo i nie rozstrzygam teraz, czy to źle, czy dobrze. Ale mam tutaj właśnie takie pytanie od lewackiego bełkotu, trochę dotyczące właśnie tego. Czy da się tłumaczyć ekonomię po lewicowemu, ale na chłopski rozum? Ja to tak szerzej bardzo często powtarzam takie właśnie zdanie, że potrzebujemy czegoś takiego jak lewicowy populizm, nie tylko w Polsce, ale w ogóle. No i właśnie, pytanie dotyczące już stricte ekonomii. Czy da się tłumaczyć na chłopski rozum? Kontynuuję pytanie. Aby zrozumiał wujek kochający Gierka lub 16-letni Bachor albo Monika Jaruzelska, która być może utożsamia się z byciem trochę bardziej na lewo od centrum. Bo też widziałem, że pojawiło się na czacie kilka razy wypowiedź od różnych osób, że ten odcinek dzisiejszy będą musiały sobie obejrzeć potem jeszcze raz, bo trudno to wszystko przyswoić, no nie? Czy jesteśmy w stanie ścigać się z Balcerowiczem na frazesy, mówiąc krótko? Być może jesteśmy się w stanie ścigać, ale będzie to dość trudne z kilku przyczyn. To znaczy, co do pytań, czy da się przekonać Monikę Jaruzelską? Nie, moim zdaniem nie da się do niczego sensownego już Moniki Jaruzelskiej przekonać. Wujka mającego sentyment do Gierka da się, bo ma sentyment do Gierka. W związku z tym można opowiadać właśnie o jednak zdolnościach inwestycyjnych czy takich państwotwórczych, gospodarczych państwa. I w tym sensie da się odwoływać do pewnych właśnie doświadczeń, no bo jak można, jak mówisz o chłopskim rozumie, tak? Jak mówić tak, żeby do jakiegoś takiego chłopskiego rozumu, czy jakiegoś zdrowego rozsądku. No problem polega na tym, że zdrowy rozsądek to nie jest coś wrodzonego, tylko to są takie ogólne przekonania o świecie, najbardziej powszechnie dzielone, no ale zależne od tego, w jakim świecie żyjemy. No i jak my mamy to pranie mózgu neoliberalne od lat 90., no to już jest 30 parę lat prania mózgu i w związku z tym ten zdrowy rozsądek jest już trochę neoliberalny. Dlatego tak łatwo wchodzi Konfederacja. I dlatego no tak, Konfederacja nie mówi tak naprawdę nic nowego, o co by nie zostało powiedziane od początku lat 90. Tak, nie? Tak. No oni po prostu mówią bardziej radykalnie i w gruncie rzeczy to Balcerowicz się z nimi zgadza absolutnie. Uważa, że to jest dobra partia, tylko ta Unia Europejska niepotrzebnie krytykują to wszystko. Albo za bardzo krytykują, bo on też krytykuje, że taka socjalna. No więc tu jest oczywiście sporo do zrobienia. Znaczy ta praca wyszukiwania metafor, które będą jednocześnie chwytliwe, proste, ale też będą się odwoływać do takiego codziennego doświadczenia, więc namacalne. To jest praca, która trochę jest wykonywana oczywiście, no ale ponieważ jesteśmy w takiej, a nie innej pozycji, no to wymaga trochę czasu. Na całe szczęście pewne doświadczenia, no jest jednak trochę zasada rzeczywistości. Pewne własne problemy powodują, że my jednak trochę zmieniamy sposób myślenia, tak? Znaczy to, że na przykład, nie wiem, określenie umowy śmieciowe. No 20 lat temu nie mówiło się o umowach śmieciowych. No Dzisiaj tak. jest to dość powszechnie używany termin i wszyscy wiemy, o co chodzi, tak? I to liberałowie tam, nie używajmy tego, bo to nie każda umowa, no dobrze, nie każda. Mowa nienawiści to jest. Tak, mowa nienawiści. To, że dzisiaj o mieszkaniach mówimy, mimo że rząd nadal tego nie potrafi wykorzystać, ale że o mieszkaniach już mówimy, że to nie jest po prostu jakaś prywatna rzecz do załatwienia sobie przez każdego, a takie było przekonanie ogromnej większości Polaków, nie wiem, 10 lat temu jeszcze, to dzisiaj to już się zmienia. To znaczy dzisiaj po prostu jakby zderzając się z tym brakiem dostępnych, sensownych mieszkań i brakiem możliwości najmu w jakimś tam odpowiednim, no tak, że nie byśmy nie wydawali połowy tego, co zarabiamy na sam najem, no to jest jednak coś, co ludzi dotyka i w tym sensie
to się trochę zmienia bez nawet do końca dużej pracy. Trzeba to opowiedzieć, trzeba oczywiście temu nadać kształt, żeby to doświadczenie połączyć z czymś, ale tu nie trzeba jakoś bardzo chwytliwych metafor. Natomiast potrzebujemy ich gdzie indziej. I na przykład jeden jest taki element, który jest, tak mi się wydaje, fundamentalnie problematyczny, to znaczy no na przykład rozumienie państwa jako takiego dużego gospodarstwa domowego, no trudno się dziwić, że ludzie tak myślą, no bo to jest ich doświadczenie. Jedyne doświadczenie z zarządzaniem jakimś budżetem, jaki mają, to jest budżet zarządzany w własnym gospodarstwie domowym. No i myślą sobie, no to państwo jest po prostu takim trochę większym. No? Jeżeli ktoś to podtrzymuje i opowiada, że dokładnie tak to działa, no to po prostu uważają, że tak powinni, więc nie powinno się zadłużać, zadłużanie się jest złe i w związku z tym powinniśmy myśleć w ten sposób. Plus no bardzo często tego nas uczą w szkole tak naprawdę, no nie? Tak, ale to też jest jakby nasze doświadczenie i trudno nam powiedzieć, okej, to jest coś zupełnie innego, no bo teraz, no dobrze, co innego, ale podobne do czego? No i teraz my nie mamy doświadczenia w swoim życiu za bardzo tego, jak działa państwo w jakimś innym aspekcie naszego życia. Więc musimy wytłumaczyć, jakby pokazać nowy świat, nowe mechanizmy, a to jest znacznie trudniejsze niż po prostu odwołać się do tego, co już wszyscy znamy i to jeszcze znamy z praktyki codziennej, a więc czegoś bardzo głęboko zakorzenionego. I tu jest, pewnie da się to jakoś dobrymi przykładami, dobrymi metaforami próbować opowiadać, ale tutaj wydaje mi się, że to zawsze będzie trochę trudniejsze. Że zawsze tutaj jesteśmy na odrobinę gorszej pozycji. No więc więcej wysiłku to wymaga, żeby to wytłumaczyć. Ale to się moim zdaniem trochę już dzieje. No, po prostu jeszcze nie ten czas, żebyśmy byli w stanie do tego zdrowego rozsądku na tyle się przebić, żeby być jego częścią. No dobrze, ale powiem ci, że zostawiasz mnie w całkiem pozytywnym nastawieniu tego wszystkiego, bo To się cieszę, nie miałem takich intencji. Co bardzo często się moim gościom nie udaje, bo ja sam jestem pesymistą, więc zwykle w rozmowach kończy się to tym, że siedzimy tutaj i mówimy, kurde, no jest źle, słuchajcie, jest źle. Ale no kurczę, nie wiem, może to po prostu dzisiaj ta słoneczna pogoda mnie tak pozytywnie nastawia. Widzę, że dostajesz bardzo dużo witaminy D. Tak. Także słuchaj, no dziękuję Ci Maćku, że znalazłeś czas, żeby tutaj ze mną pogadać, odpowiedzieć na parę pytań ode mnie i czatowiczów. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i dzięki za rozmowę. No i co, dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia i zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. Pa. Muszę zasłonić okno. Kurczę, no powiem wam, że bardzo szybko mi zleciała ta godzina. O, pięknie się Glaca prezentuje. Teraz tak wygląda, jakbym w czepku siedział. Tak, myślę, że znaczy ja w ogóle, Łukasz, wiesz, muszę zająć się tym, o czym tutaj mówisz, czyli wycięciem tych rozmów i wrzuceniem ich osobno. Jeśli podobała Wam się rozmowa, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę. Jeśli się nie podobała, to mam to w dupie i tak macie dać łapkę w górę. Czekajcie, idę tylko po wodę i zaraz jeszcze powiem parę zdań na koniec. Właśnie sobie uświadomiłem, że miałem jeszcze jeden wątek do poruszenia i go nie poruszyłem, ale to dobrze, będzie na kiedy indziej może.
Jak będziesz miał ten wywiad wycięty, to się złamię i wejdę na Face'a, żeby podać. Dobra, mamy to. Aczkolwiek też muszę te poprzednie ogarnąć. Avatar DM mówi, że jest 88 łapek w górę na 112 obecnych, niezły wynik. Dzięki Avatar DM za super czata, z którego pytania zadałem też. Zapomniałem o kawie z tego wszystkiego. Kurde, spoko. Jestem zadowolony z tej rozmowy ekonomicznej. Bo kurde, faktycznie to jest trochę, nawet nie trochę, a zupełnie prawdą jest to, o czym wspomniałem dzisiaj, że ja wiem, że Balcerowicz musi odejść, ale czasem nie potrafię powiedzieć dlaczego. Już druga osoba poleciła ci Iwa Augustyńskiego przypadek, mówi Twaszkie. Ja mam nawet zanotowane gdzieś mam zanotowane. Dzięki Titus w imieniu swoim i gościa. Anarki Dusza nie wiem jeszcze. Ja na pewno będę chciał je jeszcze z kimś tutaj na streamkach omówić, te animki. Siper pyta, bądź Siper, albo Cyper. Panie Żubrze, dlaczego streamy zaczynają się zawsze tak wcześnie, o 8? Wiecie co? Może zrobić by kiedyś tydzień zmiany formuły i zobaczyć na przykład, jak by się oglądały wieczorami. Zastanawiam się nad tym, czy te poranki, czy to ma sens. Nie mówię, że nie ma. Ale myślę, że można by to poddać pod dyskusję. Generalnie koncept poranków wziął się stąd, że ja jestem starym człowiekiem i jak myślę o mediach, to zaśpiewaj Bartoszewicz Żubrze, nie za darmo. Mateusz Noga mówi, że lubi rano. No właśnie, ja myślę sobie o tym właśnie w taki sposób trochę tradycyjnych mediów, no nie? Że mam z tyłu głowy poranne audycje radiowe, które jako dziecko chciałem zawsze prowadzić i pomyślałem sobie o tym w ten sposób. Myślę też, że to mi trochę robi dobrze, w tym sensie, że gdybym miał je zaplanowane na wieczór i robić wieczorem i codziennie wstawać z taką myślą, że mam coś do zrobienia wieczorem, to bym miał bardziej spierdolony dzień niż kiedy robię to rano i zaczynam potem dzień z tym, że coś już zrobiłem tego dnia, no nie? Bartłomiej Krzosek, ja raczej bym oglądał wieczorem, do tej pory czas na oglądanie miałem 2 razy tylko. Ale wiesz, Panki, co ci się nie podoba, powiedz mi. Ale wiesz, no zawsze możesz sobie obejrzeć z odtworzenia, no nie? Dobrze, słuchajcie, będziemy kończyć powoli na dzisiaj, bo jest już 10:20. Pamiętajcie o łapkach w górę, ale to już wam mówiłem. Dajcie łapkę w górę, jak się wam podobała rozmowa z gościem, a jak się nie podobała, to gówno mnie to obchodzi. I tak. Gosia pyta, Elo, wy nadal tutaj? Tak, mieliśmy gościową rozmowę. Także słuchajcie, poważny człowiek w gilotynie psuje smak shitpostingu, po który tu przychodzę. Wiesz, ja muszę mieć też poczucie, Panki, ja muszę mieć poczucie sam dla siebie, że tutaj czasami się odbywa jakaś wartość merytoryczna. Bo gdybym miał opierać to tylko na shitpostingu, to bym się z tym źle czuł. A tak mogę wykonywać tyłkiem śmieszne ruchy, żeby was pozabawiać, a przy okazji mieć poczucie, że zrobiłem coś pożytecznego. I dzisiaj mam poczucie, że odbyło się coś pożytecznego na tymże streamie. Shower XXX, panie Żubrze, w poniedziałek robię prezentację o MMT w Studio Szkółce. Proszę o błogosławieństwo. Błogosławie. Panki, samozadowalasz się swoimi widzami.
Oj, od samozadowolenia to tu jest bardzo daleko, powiem ci szczerze. Ale próbować warto. Siema Rojwak, Adlozi, Izolda Kawior. A, no właśnie. Siema Izolda Kawior, dzięki za lajka i miłego oglądanka. Także tak, łapki w górę to już mówiłem. Jakbyś miał taki mały papieski berecik, bez skitu. O, teraz, no nie? Teraz. Dorime. No, więc tak, więc mieliśmy ponad godzinę merytoryki, więc teraz mogę po prostu posiedzieć przed kamerką i powyglądać po papiesku. Po papiesku, jak to śmiesznie wygląda. Teraz tego nie odzobaczę, kurwa. Dorime. Ej, pokażę wam jeszcze coś śmiesznego na koniec. Bo ja mam koszulkę z chińskim napisem, no nie? Czy nie kończę jeszcze? Kończę już, bo jest późno. Tłumacz Google. Czekajcie, tak żeby ten... Tak, dostęp do aparatu, tłumacz używając aparatu. Dobra, mam to przetłumaczone, wychwyciło to. Kurwa, ty. Zrób zdjęcie słów do tłumaczenia. O, dobra. To nie jest angielski, mordo. To nie jest angielski, proszę mi to przetłumaczyć. Kurwa, jak to działa, ty? To jest chiński. Chiński uproszczony, dajmy. Nie wiem, czy widać, chyba nie widać. No w każdym razie przetłumaczyło mi tę koszulkę jako stabilność emocjonalna. Stabilność emocjonalna mam na koszulce po chińsku. Także to jest ten żart, którym kończymy tutaj dzisiaj. Żart. Dlaczego nikt się nie śmieje? Żubru postuluje na zmianę nazewnictwa łapki w górę na cokolwiek innego. Czekam na propozycję, dziwny pies. Nie rozumiem tego postulatu. Czekam na propozycję. Dlaczego mam nie mówić łapki w górę, skoro chodzi o łapki w górę? Mogę wam mówić zamiast tego jakieś hasło, ale wtedy część ludzi może nie wiedzieć, o co chodzi. A na przykład kciuki. No nie wiem. Pamiętajcie o kciukach w górę i łapkach. Kciukach i łapkach. Aha. Dziwny pies, czy masz jakiś uraz do słowa łapki? Czy łapki coś zrobiły w życiu? Czy w szkole na przykład, czy masz jakąś traumę związaną z łapkami, z grą w łapki? Czy masz jakiś, no nie wiem. Słuchajcie, w komentarzu napiszcie jakieś przysłowie ekonomiczne. Na przykład, że bez pracy nie ma kołaczy. Albo, że Balcerowicz musi odejść. Albo, że na pochyłe drzewo Glapiński skacze. Albo gdyby kózka nie skakała, to by nie było inflacji. Albo, dzięki Julo, grosz do grosza, a będzie kokosza. O, to też możecie mi napisać.
z pustego i Balcerowicz nie naleje. Tak też możecie napisać. Aczkolwiek moje ulubione ekonomiczne przysłowie brzmi: Balcerowicz musi odejść. Chcącemu nie dzieje się krzywda, to też ładne. Więc tak, no, zostawcie mi któryś z tych komentarzy. Ekonomiczne przysłowie po prostu wpiszcie i będzie super. No. Będzie super. Pokorne ciele, dwie matki z się. Tak, kochani, taka jest prawda. Skoro jest takie przysłowie, to znaczy, że to prawda. Pokorne ciele, dwie matki z się. Pamiętaj, synek, pamiętaj, synek. Ciężką pracą kapitaluchy się bogacą, tak, tak. I talentem, nie swoim. Chcącemu nie daje się podwyżek, no na przykład takie też ładne. Bądź pracowity, nie będziesz bity. To też jedno z moich ulubionych. Dobrze, słuchajcie, to co? Widzimy się w poniedziałek o 8:00, ale jutro, dobrze mówię? Jutro, w sobotę, tak, jutro, słuchajcie, jutro o 20:00 biorę udział w wyśpowej sesji RPG na diabelskich wersetach. I to będzie można obejrzeć. Na Twitchu to jest kanał Diabelskie Wersety. I tam będzie można to zobaczyć, więc zapraszam. I będę jutro informował w socialach. Więc jutro o 20:00 widzimy się. Just in case pyta, w co gramy. Gramy w Defend the Block. Będziemy dresiarzami. Lewacki bełkot, ja nie umiem zrobić rajda. Ja nawet nie mam odpalonego Twitcha tutaj. Musiałbym mieć odpalonego Twitcha. W sensie streamuję na Twitchu, ale nie mam. Ja to robię. Tu mam OBS-a, tu mam Restreama i tyle. I tyle. Siper nie dość, że daje Owsiakowi, to jeszcze kurde pracuje na ten czeczeński uran. Nie urański Czeczen, kurwa. Jaką mam ksywkę dresiarską? Wybrałem Blędziora. Blędzior! Ty, Bartłomiej Krzosek, to ma sens. Ja sobie nadam swojemu dresowi taką cechę, że będzie wyborcą Konfederacji. Ale takim niekoniecznie znaczy będzie ksenofobiczny, bo będzie bił kosmitów, ale będzie też gospodarczo właśnie, konfiarski. Tak to zrobię. Także tyle. Także tyle, moi mili. Także do zobaczenia przede wszystkim jutro o 20:00 na Diabelskich Wersetach. A potem do zobaczenia w poniedziałek o 8:00 rano. Jak zwykle. I co? Mój mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak ty. Mój mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak ty. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy czas i chodź ze mną zbawiać świat.